Urodziłem się w Tarnowie w 1948 roku. Jako taka dodatkowa ciekawostka, w tym samym domu, w którym urodził się i mieszkał Roman, chociaż nie wiem, czy się urodził, ale na pewno mieszkał Roman Brandstätter. I rodzice przeżyli tylko ze względu na to, że uciekli na początku wojny na wschód. I ojciec przeżył na Syberii, mama w Uzbekistanie. Nie znali się, to jest małżeństwo powojenne. No i wynikiem tego jestem ja. I w Tarnowie, Tarnów to jest o tyle ciekawe miasto, to znaczy przede wszystkim było to trzecie co do wielkości miasto Galicji, dosyć ważne w historii Żydów. Też Tarnów dał wielu znanych, chociażby historyków. Ignacy Schipper, który był tu jednym z najbardziej znanych po Bałabanie, pochodził z Tarnowa. Też najsławniejszy historyk w Ameryce, wyleciało mi w tej chwili z głowy nazwisko, też pochodził, za chwilę sobie przypomnę. Poza tym też to było takie centrum i kultury, i sionistyczne centrum. Wiele synagog, które wszystkie zostały zniszczone w czasie wojny. Główna synagoga, która była mniej więcej wielkości obecnej synagogi w Budapeszcie. Nawiasem mówiąc, też taki ewenement, która miała imienia Franza Józefa. Co z reguły się nie nazywało synagog imionami ludzi, którzy nie byli związani. I oczywiście biegałem, ja byłem na przykład, tak jak ciekawostka, jedyny chłopak żydowski w szkole, także ja mam wszystkie te doświadczenia, które można mieć jako dziecko żydowskie po wojnie, mieszkające w Polsce. W każdym razie, no oczywiście z kolegami bawiliśmy się, biegaliśmy po domach, po strychach różnych domów i kiedyś na początku lat 60. na jednym ze strychów właśnie wygrzebałem z jakiejś tam kupy gruzów i tą Hanukiję, którą przekazałem, a przy okazji znalazłem też obraz pani, która się okazała, że była takim największym dobroczyńcą w Tarnowie, pomagała, inwestowała w różne publiczne instytucje i ten obraz jest w tej chwili w muzeum w Tarnowie. Ale też znajdowałem inne rzeczy. I to tak jakoś stało się początkiem mojej kolekcji, którą miałem. Bo pana ojciec był religijnym Żydem. Mój ojciec, tak, był religijnym i w domu tak długo jak on żył, nawet było koszer. Ja musiałem też jako dziecko przejść te wszystkie rzeczy, które żydowskie dziecko musi przejść, więc miałem bar micwę, musiałem zakładać tfilin i tak dalej. Zakładałem. No. Także można powiedzieć, że miałem to podstawowe religijne żydowskie doświadczenie, w przeciwieństwie do na przykład wielu innych młodych ludzi. I oczywiście to, poza tym mieszkając w małym mieście, nawet gdyby człowiek chciał schować tym, co nie miał jak, czego nigdy nie miałem nigdy takich ambicji, bo oczywiście koledzy też przypominali mi. Co mi nie przeszkadzało chodzić na naukę religii. I księża wiedzieli, że ja jestem Żydem i zresztą miałem wielu przyjaciół później, księży, z których wielu dużo dobrego zrobiło. Byłem zaprzyjaźniony ostatnio też z tym. I tu nazwiska mi uciekają, nie wiem dlaczego. Stasiu Musiał oczywiście, miałem na myśli w Krakowie. W Tarnowie też się przyjaźniłem z księdzem, który zrobił bardzo wielką karierę w kurii rzymskiej w 60. latach, jeszcze przed papieżem. Olgierd Kokociński,
którego Rzym sprowadził, żeby zrobił porządek w kurii rzymskiej i bardzo żeśmy się przyjaźnili. Ma dzisiaj plac w Tarnowie i tak dalej. Nie no, bo oczywiście to jest, pan się domyśla, interesujące dla mnie, jak z jednej strony nie było Żydów, no ale z drugiej strony byli Żydzi w Tarnowie, musiała być społeczność, no jeśli pan miał bar micwę i tak dalej, jakby jak ta społeczność wtedy funkcjonowała w latach zaraz 50. po wojnie był komitet żydowski, mieszkało dużo Żydów. Tarnów i okolica to są między innymi te okolice, które opisuje w książce Judenjagd jeden pan z uniwersytetu w Kanadzie, który mieszka teraz w Polsce, którego też nazwisko w tej chwili zapomniałem. Bardzo głośna książka opowiadająca o tym, co się działo od 1943 roku właśnie w okolicach Tarnowa, jak odbywały się polowania na Żydów. Już Niemcy skończyli wywozić i miejscowe chłopstwo też. Setki ludzi zamordowano w okolicach Tarnowa. Po wojnie też dużo zamordowano, były też wypadki mordowania w Tarnowie ludzi, którzy przeżyli. Więcej mieszkało ludzi w Tarnowie, którzy nie byli związani z Tarnowem. Ci z Tarnowa z reguły uciekli szybko. Natomiast Żydzi z okolicznych miejscowości bali się jeździć na swoje wioski, bo bali się, że po prostu chłopi, którzy się podzielili ich majątkami, po prostu ich zabiją. Zresztą były takie wypadki. I bardzo dużo wypadków takich było. Zresztą znam ludzi, którzy się uratowali z tego. I w związku, ale potem zaczęły się, co pewien czas zaczęli znikać. W każdym razie w 68 roku, 67-8, beze mnie nie było minianu w domu modlitwy. I jak ja, przychodząc w sobotę z jakiegoś przyjęcia lub prywatki leżałem, to ojciec nawet mnie nie budził, tylko mówił reszcie tych 9 Żydom, że ja nie chcę wstać. I stawało 9 Żydów nad moim łóżkiem i mi powiedzieli, że jak ja nie wstanę i nie pójdę z nimi do domu modlitwy, to mi mordę zleją. Przepraszam, tak przenośni to mówię. Także chcąc, nie chcąc, byłem religijnym Żydem, nawet w 68 roku. A potem już po 68 roku nie mieli minianu tam. Także, ale był dom modlitwy. Nawiasem mówiąc, kiedyś była wystawa o Żydach w Tarnowie, już lata później, kiedy Szewach Bajs był ambasadorem i był zaproszony na otwarcie wystawy, którego bardzo dobrze zresztą znam. I chodzimy tam po wystawie i ja do niego mówię, wiesz, że ja przy tym stole miałem bar micwę? A mówi, o, ładną sobie tą historię wymyśliłeś, ładne. Ja mówię, prawda, to jest przy tym stole miałem bar micwę. No, to nie znaczy, chciał mi uwierzyć. Dom modlitwy, jakby pan opisał, jak on wyglądał, co to było za miejsce? To było, synagogi nie było w Tarnowie, wszystkie były zniszczone. Jest legenda, to zresztą mi niezależnie 2 osoby powiedziały od siebie, że ta główna synagoga Franza Józefa została wysadzona przez komendanta niemieckiego na prośbę biskupa, bo mu przeszkadzał widok tej kopuły. To była dosyć duża, ona wyraźnie zarysowywała się w panoramie miasta. I 2 osoby twierdziły, że to po prostu na prośbę kościoła w Tarnowie po prostu zniszczono to wszystko. Nie widziałem żadnych dokumentów, także to jest tylko, ale jest taka historyjka. W przeciwieństwie do Krakowa żadna się nie uchowała. I to było pomieszczenie, po prostu pokój przerobiony Kamienicy? w kamienicy, tak, na pierwszym piętrze, na taki dom modlitwy. Wszystko tam stało jak należy. Jak się wchodziło do środka, to było się w małej synagodze. Aaron HaKodesh stał, Bima, to wszystko tam było jak należy. I po śmierci tego ostatniego Żyda, który tego pilnował, przeniesiono to wszystko do muzeum. To jest zdeponowane w Muzeum Żydowskim. Przepraszam, w Muzeum Tarnowa. Nie ma Muzeum Żydowskiego. Właśnie próbujemy coś
wymyśleć, że jakby w Starej Łaźni, która była mikwą przed wojną, mikwą przy synagodze tej dużej, która jest teraz jakieś, nie wiadomo co, między innymi restauracją, żeby to miasto oddało i żeby tam zrobić Muzeum Żydowskie. Wątpię, czy to się uda. Ale to jest takie moje marzenie, gdyby się to... A proszę powiedzieć o pana rodzicach. Pana ojciec czym się zajmował? Jaką on miał edukację, jakie miał zajęcie? Nie miał, to znaczy po wojnie jedynym jego zmartwieniem było, żeby móc mieć wolną sobotę i piątek wieczorem. W związku z tym pracował na poczcie jako zwykły, co bardzo dziwi ludzi, bo wszyscy pytają, co nie był pierwszym sekretarzem. Jak w tym filmie, jest taki film, który nakręcony, zdaje się, Migdały, gdzie właśnie sekretarz partii, który się nazywa Jerzy Bergman, nie wiem, czy pan sobie przypomina, nie wiem, czy to był kawał w stosunku do mnie, w każdym razie dziewczyna jest zaangażowana w marzec, a tatuś jest sekretarzem partii w marcu i nazywa się Jerzy Bergman. Nie wie pan, o czym mówię? Nie, szczerze mówiąc nie widziałem. Jest taki film właśnie o marcu, fabularny oczywiście. Co mnie bardzo ubawiło właśnie, że u mnie w domu nie było żadnego zaangażowania w system w każdym razie. Co dziwi tak moich polskich znajomych, jak i niektórych żydowskich, bo oni myślą, że skoro ich tatuś był, to mój też musiał być. Ojciec był do końca religijny i w domu było koszer. Ja przez lata po wyjeździe nie mogłem się na kurę patrzeć, bo to głównie można było z kury i mama cuda robiła z tego, ale to była często kura, bo rzadko było jakieś inne mięso. Za rybą nigdy nie przepadałem, to tak prywatne wynurzenie, także... Bo mówi pan, że tam 67 rok już trudno jest zebrać minyan. Już beze mnie prawie, że nie było. Czy jak wyglądają te wyjazdy? Czy to wyjeżdżają wcześniej? Czy pan mówimy o wyjazdach 68, tak? Nie, wcześniej, do tego momentu. Nie, no to ludzie wyjeżdżali, to była normalna, ludzie załatwiali sobie wyjazd do Ameryki, Australii, Ameryki Południowej. Też mówimy o tych samych falach, które były zaraz po wojnie, po Kielcach. Nawiasem mówiąc, mało co nie doszło do Kielc w Tarnowie, też była taka historia, tylko się nie udało tłumowi rozwalić bramy. Parę dni po Kielcach w Tarnowie o mało co nie doszło do pogromu. Nawiasem mówiąc, jak oprowadzam znajomych też z Tarnowa, to im pokazuję tą bramę, ta brama dalej stoi. Temu tłumowi nie udało, jest porządna, taka przedwojenna, żelazna brama. I nie udało im się tam. I w Tarnowie mieszka pani, która będąc dzieckiem właśnie mieszkała w tym domu. I która prawdopodobnie, gdyby się temu tłumowi udało rozbić tą bramę, to by dzisiaj była. Nawiasem mówiąc, była dyrektorka lekarka i była dyrektorka szpitala w Tarnowie. Jaki to jest adres tego domu? Moja codzienna... Nie no, znam to. Niestety ciemna lub... Ja przepraszam, ja po prostu jestem, mam taką małą sklerozę dzisiaj. To jest, oczywiście wiem, gdzie to jest i mogę zdjęcia. To można sprawdzić. Tak. Bo, to jest bardzo ciekawe, bo nikt o tym nie wie. Znaczy nikt o tym nie wie. Wie się, ale to tylko ci najbardziej. Bo jak pana rodzice czuli się w tej powojennej Polsce? Czy w ogóle w domu mówiło się, no bo ta świadomość emigracji u pana była, że ludzie wyjeżdżają, właśnie pan mówi o tych falach. U nas w domu nie było żadnych tych. Moi rodzice mówili ze sobą powiedzieć, tak, że ja rozumiem wszystko. Ze mną do mnie mówili po polsku, ale
Ale w tej chwili się łapię, na przykład jak spotykam ludzi, którzy mówią po jidysz, to potrafię wycedzić coś, czego nie potrafiłem. Także, że nie, u mnie nie było żadnych tajemnic ani ukrywania. Zresztą nie mogłem też ukryć, jak maszerowałem gdziekolwiek i pytali się nazwisko, to oczywiście dali mi Jerzy, chociaż miałem Jerucham na imię hebrajskie po dziadku. Ale jak ja mówiłem Jerzy Bergman, to jeszcze jakoś uchodziło, ale następne pytanie było imię ojca, no to już Aaron, to już nie było wątpliwości. A matka jak na imię? Miała Rachela, ale po wojnie, nie wiem, tam gdzieś pisali jakieś dokumenty, zrobili z niej Renatę. A ojciec pozostał przy swoim imieniu? Tak. Ale, bo mi chodzi o to, czy w domu mówiło się o emigracji, czy się to rozważało, czy to... Tak. Czy mieli... Zawsze, tak, to jest śmieszne, nawet dobrze, że pan o tym, bo zawsze mnie dziwiło, że stoi zapakowana lodówka w domu. A potem się dowiedziałem, że to kiedyś planowali, że może gdzieś sobie do Australii pojadą czy coś i już na wszelki wypadek kupili. I ona stała w kącie. To mnie zawsze bawiło później. Ale co w tej lodówce było? Nic nie było, była nowa po prostu lodówka. Że ewentualnie do zapakowania. A nie już. To takie, i to jest taki żydowski obrazek. Nawiasem mówiąc, co widziałem też, jak odwiedzałem znajomych Żydów w Łodzi czy coś, to zawsze w jakimś kącie stały rzeczy zapakowane do ewentualnego wyjazdu. Nie u wszystkich, ale... Ale czy Państwo mieli krewnych gdzieś poza granicami? Bardzo dalekich, a większość rodziny zginęła. Od strony ojca zachował się tylko to znaczy miałem kuzyna w Ameryce, który był synem brata mojego ojca, ale wszyscy zginęli. Mój ojciec był żonaty przed wojną też, jego żona też. To było drugie małżeństwo po wojnie. Tam była jakaś taka historia, że uciekli razem do Lwowa, a jego żona poczuła się odpowiedzialna za rodziców i postanowiła wrócić. Do Tarnowa? Nie, oni gdzieś mieszkali pod Tarnowem. Mój ojciec w ogóle nie był z Tarnowa, był spod Tarnowa, okolicy Tarnów, Brzesko. Mała jakaś mieścina, gdzie dziadek miał rzeźnię koszerną. Szczurowa taka miejscowość, to nic nikomu nie powiem. Czyli z jednej strony jakieś plany emigracji, ale z drugiej strony... Ja chciałem wyjeżdżać. Ja czułem, to trochę będzie brzmiało teraz jak wychwalanie się, ja czułem, że będzie coś takiego jak marzec, nie wiedziałem kiedy. I ja jeszcze w 65 sam się zgłosiłem do ambasady izraelskiej i powiedziałem, że chciałbym, ale że rodzice mnie na pewno nie wypuszczą i czy mogą coś zrobić. No to oni chcieli mi pomóc, napisali do rodziców list z prośbą, żeby wydali, czy się zgadzają, że tego. No to już miałem, nawiasem mówiąc, nieświadomie też miałem przeczucie w 67. Chciałem zrobić kartkę noworoczną dla znajomych i u kolegi fotografa w Krakowie zrobiłem sobie takie zdjęcie, gdzie ja stoję, jakbym przemawiał, znaczy siedzę, przemawiam do mikrofonu i chmurka jest. To zdjęcie gdzieś mam, a na tej chmurce jest napisane: już nadszedł rok 68, który wam jeszcze nie jedno pokaże. Nawiasem mówiąc, jak mnie przesłuchiwali na milicji po marcu, to w tej teczce zauważyłem, że mieli to zdjęcie. Czyli ktoś z moich znajomych, którym tą kartkę wysłałem, jak w grudniu 67,
po prostu donosił na mnie. Ale pan coś naprawdę miał na myśli? Nie! To po prostu... był dowcip, to było przeczucie. To było zrobione jako dowcip. Oczywiście ja ani nie byłem zamieszany w marzec, ani nie miałem nic z tym wspólnego. To samo w Tarnowie. Jak mnie próbowali tam w to wrobić, to mówię, dlatego powiedziałem, że mogłem niechcący zostać bohaterem marca, nie mając z tym nic wspólnego. Bo jeszcze zanim przejdziemy do marca, pan mówi 65 rok, pan chce wyjechać do Izraela. Ja chciałem wyjechać, tak. A co rodzice? Rodzice, jaki jest ich stosunek do tej idei? Oni się boją o dziecko. Trzeba zrozumieć ludzi, którzy stracili wszystko i jeszcze i dziecko wyjeżdża. To ja rozumiem. Ja widziałem to po nich w 1968 roku, tylko oni wiedzieli, że czuli, ale że to jest, że w tym wszystkim, w tym całym gnoju, który się zrobił, po prostu, że to jest chyba najlepsze wyjście dla ich dziecka. Ale to było dla nich potworne przeżycie. No, ludzie, którzy tracili wszystkie swoje rodziny, całą swoją rodzinę i nagle jedyne dziecko wyjeżdża. Także to musiała być dla nich potworna tragedia. To nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić sam. Chociaż to widziałem po ich oczach. To musiało być straszne. Czyli ale... No nie wiem, co dodać w tej sprawie. W 1967 roku pan jest uczniem... Ja kończyłem technikum. Ja byłem trochę opóźniony, bo zacząłem gimnazjum, potem wydawało mi się, że technikum będzie lepszym wyjściem. W związku z tym straciłem 2 lata, bo to dłużej jest. Ale już jak zacząłem chodzić, to już wiedziałem, że fotografia albo film. I nawet zacząłem się już starać o kontakty w szkole filmowej, jaki miałem pomysł, żeby tam sobie i przy okazji jeszcze będąc techników zacząłem fotografować i nawet można powiedzieć, że byłem najmłodszym fotografem prasowym w Polsce, bo jeszcze chodziłem do szkoły, a już fotografowałem dla gazety. I współpracowałem między innymi z Dziennikiem Polskim, odrobinę z Gazetą Krakowską. No ale i właśnie miałem zdawać już po 68, jak technikum skończyłem, no to już wiadomo było, profesorowie wylatują z Łodzi, że to już wiedziałem z góry, że... Poza tym przyjaźniłem się bardzo z synem Aleksandra Forda, który był aktorem i który całkiem przypadkiem wylądował w teatrze w Tarnowie. I byliśmy, on też wiedział, że to wszystko się kończy, zresztą też jak ojciec wyjechał, to zadzwonił. Ja byłem w mieszkaniu, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie teraz, że byłem w mieszkaniu Forda w Warszawie w nocy, kiedy on wyjechał. Bo on w ostatniej chwili uciekł, bo chciano go wrobić, że wykończył film polski i dostał jakiegoś cynka i po prostu zapakował to, co się dało do samochodu i wyjechał z Polski. I ja z tym Olkiem, który też Aleksander, syn się też nazywał Aleksander, właśnie wieczorem pojechaliśmy, bo on chciał jakieś pamiątki po ojcu zabrać. Pamiętam, to była zima. No i też już było wiadomo, że to z moim nazwiskiem, z moim pochodzeniem, to ja sobie mogę wybić, żeby dostać się do szkoły filmowej. To już było. No i a poza tym już chciałem wyjechać, tak szczerze mówiąc. To już czekałem tylko na moment, żeby się uwolnić i pojechać. Czyli pan wyjeżdża w którym roku? W 69 października. Nawiasem mówiąc, chciałem wyjechać w dniu moich urodzin, 20 października, ale coś się z bagażem pokićkało, pokręciło i wyjechałem 24 października 69. Nawiasem mówiąc, mam tutaj, znaczy
u pana w pokoju mój dokument podróży. Jeżeli pan go chce sobie odfilmować, że tak po polskiemu powiem. Oczywiście. No domyślam się, tylko teraz sobie przypomniałem o tym. To może zrobimy potem na chwilkę przerwę, No, bo byśmy oczywiście. chcieli sfilmować Nie, przypominam pana, sobie. bardzo dobrze, dziękuję za pamięć, pana z dokumentem. Natomiast wróćmy bo pan mówi, że dla pana marzec nie był zaskoczeniem. 67 rok, tak jak to się zwykle mówi, że ta cała heca zaczyna się w związku z wojną sześciodniową. Ja to wcześniej czułem. Ja wiedziałem, że dojdzie do... Wie pan, trzeba być żydowskim młodym człowiekiem, mieszkać w małym miasteczku. Ja to tak bym powiedział. To czuje się tą atmosferę. Czy pan myśli, że ja się dziwię, że jest tyle tych nienawistnych w tej chwili, tych komentarzy na internecie, to wszystko? To jest powtórzenie tego samego. To siedzi po prostu w ludziach. No. Heniut Grünberg to ładnie napisał. W dalszym ciągu zarażają swoje dzieci tą paskudną chorobą, żeby się później przed nimi nie wstydzić. To siedzi, niestety. To jest rzecz, którą ciężko, to jeszcze będzie trwało jakiś czas. A teraz to, co się wydarzyło teraz, to wróciło to, co było kiedyś. Ta atmosfera i ta nienawiść się w ludziach budzi. Nieuzasadniona, bo ludzie nie wiedzą, ludzie nie widzieli Żyda przecież. Ale te wszystkie opowieści, które dziadziu opowiadał, tatuś, mamusiu. Czyli to jest smutne, ale dlatego mnie to nie dziwi, bo to... Teraz może pan sobie wyobrazić, co się dzisiaj dzieje w Polsce, to jest mniej więcej ta atmosfera, która była w 67. Po 67. Znaczy ogólnie pan dorastał w świadomości losów swoich rodziców, czy jak to było? Czy pan, bo często, tak, czy pan dorastał w pełnej świadomości? Kim jestem w tym sensie? W tym, kim pan jest, tak. Co się dzieje w Polsce, czy pan wiedział o pogromie kieleckim, tak. Czy pan wiedział o zagładzie, o losach rodziców? Poza wszystkim, że w domu, to ja się interesowałem też historią, i generalnie, i żydowską. W związku z tym ja te rzeczy znałem. Ja wiedziałem więcej od moich rodziców, jeżeli chodzi o historię. I nigdy nie miałem wątpliwości co do tego, kim jestem i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, jako jeden z niewielu żydowskich dzieci, to co tu podkreśliłem, że byłem w szkole podstawowej, może nie w pierwszej klasie, bo tam jeszcze było, to byłem jedynym żydowskim dzieckiem, także gdybym ja się nie nauczył lać, jak to się mówi, to ja bym nie przeżył tam. No. Tam były walki bez przerwy. Tylko nauczyciel znikał, to te wszystkie przezwiska, które pan gdzieś tam wyczytał, to ja to na własne uszy słyszałem. Co we mnie nie wywołało żadnych w końcu, że jakichś antypolskich nastrojów, bo to była część takich normalnych rzeczy, to była część później nawet na przykład ci chuligani tarnowscy, którzy tam próbowali mnie lać w dzieciństwie, w 1967 roku w przeciwieństwie do innych przychodzili i mówili, no Żyd jesteś, ale my cię lubimy, no jesteś swój chłopak. Na tej zasadzie, że to także ludzie różnie później. Miałem też takie, że ludzie, którzy pamiętali, jak się zachowywali w stosunku do mnie kiedyś tam w szkole, podchodzili mnie, przepraszali, no ale to są... Ale ja miałem cały czas świadomość, że jest to... I kiedyś, opowiem panu taką bardzo ciekawą historię. Strasznie chciałem mieć brodę zawsze. I któregoś dnia wreszcie sobie zapuściłem. I pamiętam, mama miała mi ją poprawić i tak przycięła, że musiałem ją zgolić. Specjalnie. I znów sobie zapuściłem. I zrozumiałem, dlaczego ona nie chciała, żebym ja chodził z brodą. Wsiadam do autobusu któregoś dnia, dwie panie za mną siedzące, jedna do drugiej mówi, a ja myślałem, że wszystkich Żydów zagazowali.
I wtedy zrozumiałem, dlaczego matka moja nie chciała, żebym ja z brodą chodził. Pamiętam ten przystanek, pamiętam to miejsce. Pamiętam tą miejscowość. To było pod Tarnowem nawet. Do dzisiaj. I widzę ja siedzę i one to komentują. I wtedy nagle jak sobie pomyślałem, a teraz wiem, dlaczego mama tak się biła o to, żebym nie chodził z brodą. Wtedy nikt nie chodził z brodą. Teraz to już byli to wyprzego, bo studenci zaczęli nosić brodę. Ale był taki okres, że broda to był ewenement. To jest takie... Ale to mówię, tego nie przeżyli ci ludzie z Warszawy, z tych większych miast. To trzeba było mieszkać w jakiejś małej miejscowości, żeby to... I dlatego ja wiedziałem, że w którymś momencie to strzeli. I tak miałem tą świadomość nawet do tego stopnia, że jak się ekonomiczna sytuacja pogorszy, władza będzie w kłopocie, najlepszym kozłem ofiarnym i jedynym, bo nie będzie na kogo zwalić, będą żyć. I dlatego ja w przenośni to mówię, że czułem, że będzie marzec. Ja nie wiedziałem, czy to będzie marzec, kwiecień, październik, tylko że w którymś momencie dojdzie do czegoś takiego. I chciałem od tego uciekać, bo ja czułem, że zbiera się, bo coraz większe niezadowolenie, niby dowcipy się opowiada o Gomułce, ale to wszystko widać było, że społeczeństwo zaczyna się gotować. A z drugiej strony miałem świadomość, jak dadzą im Żydów, to się trochę uspokoi. Na krótko, ale się uspokoi. No i był marzec, po czym mam, nawiasem mówiąc, oryginał tego rysunku. Kiedyś w pierwszym lub drugim numerze Solidarność, było takie pismo, jak się Solidarność zaczęła. Był rysunek Andrzeja Mleczki, nawiasem z mojego dobrego kumpla, który przedstawia dwóch rybaków, siedzących i łowiących. Jeden mówi, dokładnie wypieprzyli, czy wylali, czy wywalili. Wywalili panie tych Żydów z Polski i teraz nie mają na kogo zwalić. To już było po marcu, jak się zaczął grudzień, grudniowy. Nawiasem mówiąc, mam ten rysunek, oryginał, wisi u mnie w domu, bo podarował. I to jest takie symboliczne właśnie. Też. Ale miał pan jakieś środowisko rówieśników żydowskich w Tarnowie? Czy... Było nas dwóch, trzech takich. Ale to też tak bym to powiedział, dwie, trzy osoby. Oni też wyjechali, nawiasem mówiąc. Tych dwóch, z którymi rozmawiałem, wyjechali, w Australii mieszkają. Poza tym jeszcze tam było parę osób, ale nie miałem z nimi kontaktu, to nie wiem, jak to określić. No, nie mieliśmy wspólnego języka. Byli młodzi zresztą też. Czyli jest 67 rok, pan ma takie bardzo pragmatyczne, mi się wydaje, spojrzenie na swoją sytuację i na polskie społeczeństwo, bez złudzeń jakby, tak? No ale jak się ten marzec w Tarnowie rozwija i jak pan to obserwuje, jak pan w tym partycypuje, chcąc, nie chcąc? Marzec zaczął się dzień czy dwa, już nie pamiętam dokładnie, po dymku, to znaczy po zamknięciu spektaklu Dziadów, zamykają Dziady, pierwsze zamieszki w Warszawie, w Krakowie, no i nagle chłopaki wychodzą na ulicę w Tarnowie. Nie wiadomo kto to nawet, bo to nie, jak mówię, nie było żadnych tych, ale nagle wyszło towarzystwo na miasto. Ja nawiasem mówiąc, wtedy to był ten rok, gdzie kończyłem technikum, wróciłem do domu i mama mówi, nie wychodź z domu, ale oczywiście ciekawość mnie pożerała, więc wyszedłem. Na szczęście nikt mnie tam nie złapał, ale ulice były dym, gazy i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście nikt mnie tam nie złapał i wróciłem do domu i potem parę dni później przyjechała milicja i mnie, między innymi na branie tych próbek pisma. I facet mi podyktował ulotkę,
która była rozklejana w Tarnowie pod pretekstem, że chciał, znaczy milicjant to był, chciał, że niby chcą ustalić moją próbkę pisma. Ale podyktował mi całą ulotkę. Także musiałem napisać. A ja oczywiście, ponieważ od dziecka byłem dowcipny, mu powiedziałem, czy pan chce też to, żebym napisał drukowanymi. O, dobry pomysł. No to napisałem mu drugą to samo. Nie wiem, czy to jest w teczce mojej w IPN-ie, bo ktoś tam zaglądał, ale nie miał czasu wszystkiego zobaczyć. I jakiś taki historyk z Krakowa, który pisał o Tarnowie, historię Żydów w Tarnowie, ja mu dałem zezwolenie, że może sobie zaglądnąć do teczki. I coś tam wyciągnął, ale już nie pamiętam, nawet mi podesłał. I przy tej okazji właśnie, jak przerzucał ten milicjan tą teczkę, to zobaczyłem to zdjęcie, to zdjęcie, kartkę pocztową, noworoczną też. Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawa też taka historia i podobno widać to na tych zdjęciach, które tu macie zdeponowane z tej kolonii żydowskiej w Żabnie. Jest zdjęcie, jak chłopcy siedzą na łóżku i przeglądają takie magazyny. Znajomy przyjechał parę dni po wojnie sześciodniowej, czy parę dni lub tygodni, już nie pamiętam. I przywiózł parimacze ze zdjęciami z wojny sześciodniowej. Przemycił w samochodzie. I ja te gazety, te magazyny przywiozłem tam na tą kolonię. Do dzisiaj pamiętam, jak przyleciał do mnie kierownik tej kolonii i mówi, czyś ty zwariował, przecież jak tu mamy jednego donosiciela, a na każdej kolonii żydowskiej byli, to przecież ja pójdę siedzieć, coś ty zwariował, ale to kazałem chłopakom, żeby sobie to cichutko obejrzeli, żeby nie było, ale zrobiłem parę zdjęć i jedno z tych zdjęć wiem, że jest w tym albumie. Właśnie zdjęć, jak przeglądałem parimacze z wojny sześciodniowej. Za to można było wtedy już siedzieć, ale tego nie miałem tej świadomości. No, a on by wyleciał, on był, jak się nazywa, był kierownik, uczył w szkole żydowskiej we Wrocławiu. To Wrocław organizował tą kolonię. Ale jaka była atmosfera? Pan był na tej kolonii, jaka była atmosfera? Ja dojeżdżałem, bo nawet nie wiedziałem, że jest, tylko kiedyś spaceruję po Tarnowie i idą ludzie o podejrzanym wyglądzie. Więc podszedłem i okazało się, że w Żabnie pod Tarnowem, w którym nawiasem mówiąc urodził się Adolf Rudnicki, pisarz, który się inaczej tam nazywał. Też miał na imię chyba tak jak mój ojciec, Aaron, ale wyleciało mi nazwisko w tej chwili. A ojciec był szamesem u głównego rabina. On uciekł z domu po prostu do Warszawy i zmienił sobie nazwisko, no i został sławnym pisarzem. I wracając do tej kolonii, zapomniałem, co chciałem mówić. Bo mnie interesuje, jaki był, no pan mówi o tym parimaczu i tak dalej, jakie były... ludzie byli w jakiś tam sposób, kupę młodych ludzi byli dumni, jakby każdy Polak był dumny z tego, że Polacy pokonali kogoś tam pod Racławicami. No jednak to było, bo to było, trzeba zdawać sobie sprawę, Izrael był zagrożony i to był strach, no, Żydzi się martwili, i rodziny, i to, i tamto, i siamto. Także, ale no w każdym razie ci tacy lewicujący mieli problem. Tacy też byli. A jak pana rodzice reagowali na te wszystkie hece marcowe, no i na to, co się zaczęło dziać? Do końca oni sobie chyba nie zdawali sprawy. To znaczy wiedzieli, że coś się niedobrego dzieje, ale przyznam się, nie pamiętam, czy były jakieś rozmowy. Ale na przykład ojciec siedział dniami i wieczorami i wsłuchiwał się w Radio Wolna Europa i też było po żydowsku rozgłośnia Kol Israel, izraelskie radio nadawało wtedy po żydowsku i słuchał tego bardzo.
Nie wiem, na ile oni byli wystraszeni tym, ale myślę, że byli. Ale nie pamiętam, przyznam się, nie miałem z nimi. Była to parszywa. Tylko mówię, było małe środowisko, to się tak nie wyczuwało, bo podejrzewam, że w Łodzi, we Wrocławiu, w szkole żydowskiej we Łodzi na przykład, czy we Wrocławiu, to było jakieś... Poza tym tam było widać, ludzie wylatywali. W Tarnowie nikt nie miał z czego wylatywać, bo nie było żadnych ani pierwszych, drugich czy trzecich sekretarzy, czy dyrektorów fabryk pochodzenia żydowskiego, także to nie było jakieś takie, podejrzewam, że to było bardziej tak ostro w większych miastach. A czy oglądał pan przemówienie Gomułki z 19 marca? Tak. Wtedy jeszcze nie znałem Józka Dajczkowanta, którego potem poznałem, bardzo żeśmy się zaprzyjaźnili. I zresztą też jego siostrę znałem, jeździłem na kolonię żydowską. Był taki okres, że Kraków, TSKZ krakowski jeździł razem z TSKZ-em łódzkim na kolonie żydowskie. To pamiętam, byliśmy w Głownie pod Łodzią, Skierniewice, Łódź. Właśnie z Marylą Dajczkowant, jego siostrą. Zresztą znałem też ojca. Nawiasem mówiąc, opowiem panu taką ciekawostkę. Jestem w Łodzi, 65 rok. Ja już mam tą świadomość, że chętnie bym stąd wyjechał. Odwiedzam moje koleżanki, bliźniaczki, nawiasem mówiąc, urodzone tego samego dnia i tego samego roku, co ja, i tego samego miesiąca. Przychodzi tatuś, który bardzo źle mówił po polsku, natomiast był bardzo zaangażowanym ideowo i w którymś momencie wchodzi i mówi: co będzie i co będzie? To ja mówię: wie pan co, świadomie nie używam nazwiska. Ja mówię: wie pan co, nie wiem co jest, co będzie, ale mam jakieś takie dziwne przeczucie, 65 rok, mam jakieś takie dziwne przeczucie, że my się wszyscy niedługo w Izraelu spotkamy. Cisza zaległa, one uciekły z pokoju, on mnie złapał za kołnierz i mówi: nasza Polska Ludowa chleb je i takie rzeczy wygaduje, wynocha mnie z domu. No i wyrzucił mnie. Jak dowcip brzmi, ale to jest prawda. Wiele lat później jestem w Izraelu, spotykam przewodniczącego Światowej Federacji Żydów Polskich, pana, wyleciało mi z głowy. On mówi: słuchaj, przyjdź, jutro jest konferencja na temat 1000 lat Żydów Polskich i między innymi będzie pan Wybicki, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, będzie mówił coś tam. Przychodzę, siadam, nagle patrzę się, obok mnie usiada taki staruszek, ja się patrzę, a to mój znajomy z Łodzi, który mnie nie poznał. I tu myślę sobie, powiedzieć mu, czy nie powiedzieć? Ale potraktowałem go łagodnie. Opowiedziałem tylko tam paru osobom, że właśnie siedzę obok faceta, który wyrzucił mnie z mieszkania za to, że powiedziałem, że spotkamy się w Izraelu. Ten pan przyjechał do Izraela. Dalej oczywiście był wojującym lewicowcem. Do tego stopnia, żeby podkreślić swoją odrębność, zapisał się do Arabskiej Partii Komunistycznej. To już sam sobie wykręcił następny numer. To w Rakach była taka partia. Czyli pan... Ponieważ się przyjaźnie i te córki żyją, nie będę... Zresztą wszyscy wiedzą. Ludzie nawet z Łodzi wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. A proszę powiedzieć, no pan nie wyjeżdża do Izraela. Proszę powiedzieć, jak doszło do pana emigracji? To jest przypadek, że do Izraela nie wyjechałem. Ja jechałem do Izraela. Już byłem we Wiedniu,
I nagle mi przyszło do głowy, zacząłem się wahać, czy może powinienem poczekać na rodziców. Bo ja sam wyjechałem. I myślę, Izrael nie potrzebuje staruszków, to może ja poczekam gdzieś w Europie, oni wyjadą, to ja ich gdzieś tam umieszczę i pojadę sobie dalej do Izraela. No, zacząłem się zastanawiać, gdzie, co. Ten list, który tam chce pani... przepraszam, tu mam tak podpisać, że taki list podarowałem, to właśnie od kolegi ze Szwecji, który mi napisał do Wiednia, przyjeżdżaj do Szwecji, tu jest bla, bla, bla. A ja z kolei, znając historię, która się okazała potem nie zupełnie tak, o tym, jak Duńczycy w czasie wojny się zachowali, ratowali i tak dalej, a myślę, to może ja się wybiorę do Danii, tam poczekam, rodzice się zdecydują, to ich umieszczę tam gdzieś w okolicach gminy, bla, 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 cała historia i pojadę sobie spokojnie. No i tak jakoś oni nie wyjeżdżali, ja siedziałem, no i przez zasiedzenie zostałem w Danii. Czy rodzice przyjechali? Nie. Ojciec zmarł w 80 roku, mama parę lat później. Ojciec jest pochowany w Tarnowie na cmentarzu żydowskim, mama w Krakowie. Mama nie chciała, bo był jedyny brat mamy, który przeżył, znaczy było dwóch, jeden wyjechał, a drugi przeżył, to nie chciała go zostawiać. On był dla niej bardzo ważny, bo ona po prostu uratowała go w jakiś tam sposób. Opiekowała się nim przez wojnę, bo jak byli w Uzbekistanie. I on był dla niej, to był jedyny, który został jej ze starej rodziny. Także tak to wygląda. Ale co jakby konkretnie, jaki był taki ostateczny impuls, który powoduje, że podejmuje pan decyzję o wyjeździe? Jak na to reagują rodzice? Jak to się odbyło w ogóle? Nie, no jak już to zaczęły się te wszystkie rzeczy, to co się zaczęło, to jak powiedziałem, że to ja jadę, to już nic nie powiedzieli. Znaczy widać było, że im ciężko było, ale wiedzieli, że to jest najlepiej dla mnie. To jest takie smutne, ale jedyna słuszna droga. Tak bym to określił. Pan jedzie gdzie? Pan jedzie tam, gdzie wszyscy, tak? Wyjeżdżam, to znaczy przede wszystkim wyjeżdżam. Jeszcze nie było wtedy mowy z tym, a z drugiej strony oni podejrzewali, że ja będę jechał do Izraela, bo ja zawsze mnie w tamtą stronę ciągnęło. Poza tym też mieli tą świadomość, że to tarnowskie środowisko w Izraelu na pewno mi pomoże. Ja pomogłem w wydaniu książki o Tarnowie w Izraelu i tak dalej. Jeszcze żył wtedy ostatni przewodniczący gminy w Tarnowie, który bardzo chciał mi pomóc, i sekretarze, i tam. To całe środowisko. Tarnów był dosyć dobrze ustawiony w Izraelu. To było kiedyś bardzo sionistyczne miasto, także oni wszyscy mi chcieli, prawie że mieszkanie tam na mnie czekało, w Ramat Ganie nawet, wiem dokładnie. I to dzisiaj żałuję, no. A jak wyglądały te formalności? Pan dostał dokument podróży, tak? Tak jest. Tu panu też, dobrze, że pan powie, to panu ciekawostka powiem. Bo to też jeden z moich dowcipów. Znaczy takich, złożyłem podanie, dostałem dokument. I odbieram go w Tarnowie, jakiś oficer milicji, coś tam mi kazał podpisać, i już mi daje ten dokument i cofa. I mówi w te słowy: a jaki jest wasz stosunek do Bliskiego Wschodu? To ja się tak zastanowiłem, myślę, zaryzykować, czy wariata udawać, i mówię, myślę, już chyba mi nie zabiorą teraz. I mówię do niego: wie pan, to co zabrali
to już nie oddadzą, ale Lwów powinni oddać. I on zgłupiał. No tak. Dziękuję. W ogóle nie wiedział, co to jest. Zgłupiał totalnie. Dał mi ten dokument, do widzenia. Bo co miał zrobić? Zatrzymać mnie? Sam się chyba potem połapał, że niepotrzebnie się pyta o rzeczy, które go nie powinny obchodzić. No. Ale pan, czyli pan odbiera dokument podróży na komendzie milicji Tak. w Tarnowie, Tak. a składa pan podanie? To się chyba składało, tak jak nie pamiętam, gdzie się papiery składa. W każdym razie potem z tym dokumentem od razu parę dni później do Warszawy, do ambasady holenderskiej po wizę izraelską. Bo wtedy stosunki były zerwane. Nawiasem mówiąc, kiedyś w Izraelu spotkałem ostatniego ambasadora Izraela w Polsce, którego Polska wywaliła w 1967 roku, który mi opowiadał straszne rzeczy, jak się zachowywali na lotnisku w stosunku do niego. Ustawili stało ci ormowcy, czy jak to się nazywało wtedy, w cywilu z pałami, taki szpaler przy samolocie. I on mi powiedział, ja myślałem, że nie wyjdę żywy z tego. I tak, żeby go wystraszyć, tak trzymali te pały. Nazywał się Dov Satat. Nie Sadat, tylko Satat. To był ambasador. Następna ciekawostka. Pierwszy ambasador po nawiązaniu powtórnych stosunków z Izraelem, kiedy Jaruzelski nawiązał znów w 1998 z Izraelem, był też mój dobry znajomy i tarnowianin, Mordechaj Palcur. Pierwszy ambasador po nawiązaniu był, w Tarnowie nazywał się Maciek Plucer przed wojną. I nawiasem mówiąc, był autentycznym kuzynem Romana Brandstättera. Oni mieli wspólnego pradziadka, który nawiasem mówiąc był, można powiedzieć, inicjatorem stworzenia współczesnego języka hebrajskiego. W Izraelu świętuje się pana, którego się uznaje za ojca nowoczesnego hebrajskiego. Wybaczcie mi, naprawdę jestem tak zmęczony, że wylatują mi nazwiska. Ben Jehuda. Natomiast Ben Jehuda przejął po Mordechaju Brandstätterze te wszystkie materiały, jak Brandstätter zmarł i jest pochowany na cmentarzu w Tarnowie i poprowadził to dalej. Ben Jehuda był, zdaje się, z Wilna, czy coś takiego. I to są właśnie, Roman Brandstätter był jego praprawnukiem. I co jest śmieszne, właśnie Brandstätter uchodzi za sławnego polskiego katolickiego pisarza. Co jest też kolejnym dowcipem. No. Czyli pan, jak wygląda pana droga do Wiednia, z Wiednia do Danii? Jak to pociąg wygląda? do Katowic, w Katowic przesiadka na pociąg do Wiednia, przejazd przez bardzo śmieszną miejscowość graniczną, Zebrzydowice, co też jest bardzo dowcipna nazwa. Ostatnie miasto, jakie pan widział przed wyjazd, Zebrzydowice. No Wiedeń. Tam oczywiście do hotelu i zaraz się zadzwoniła taka Austriaczka, pani, która mówiła po polsku, którą tarnowiacy w Izraelu, która była ożeniona przed wojną z Żydem polskim, nauczyła się po polsku i przechowała tego Żyda i też się opiekowała i miała związki przez to z Tarnowem i oczywiście ci z Tarnowa ją poprosili, żeby się mną zaopiekowała. Cudna pani. No i przyjechała od razu do hotelu, czy potrzebuje jakieś pieniądze, czy to, czy tamto, taka była.
w czym mi może pomóc. No ale jej powiedziałem, że to, taki jest plan. To co prawda nie, sekundę, ja dopiero to podjąłem jakieś 5 dni po przyjeździe do Wiednia. Mówię, nie, zatrzymam się i poczekam na rodziców. Jak długo pan był w Wiedniu? Parę dni, 10 dni. Nie, od razu podjąłem decyzję, poszedłem do agencji żydowskiej i mówię, słuchajcie, jest tak, ja chcę jechać, ale uważam, że staruchy nie powinny jechać do Izraela. To ja, moich rodziców w takim razie też uważam, powinni gdzieś zostać tutaj. Znaczy Izrael chyba niechętnie przyjmował jednak. Przyjmował wszystkie. Przyjmował wszystkie. Nie, przyjmował. To była taki mój tego, że uważam, że w Izraelu potrzebni są młodzi ludzie, a nie oczywiście idiotyczne myślenie, ale dla nich byłoby to też miłe. Ale oni już byli zmęczeni, to już wiadomo było, że mama bez tego wujka by nie wyjechała, ojciec też już nie. Ja miałem dosyć starych rodziców. Moja mama miała jak się potem okazało, miała ponad 40 lat, czy 40, jak ja się urodziłem. Miała w dokumentach po wojnie napisane, że się urodziła w 17 roku, a jak umierała, to ja mówię, przestań, masz jeszcze tego, bo już taka była poddawała się wszystkiemu. No, mówię, ja ci powiem całą prawdę, ja jestem o 10 lat starsza niż się tobie wydaje. Takie różne tajemnice powojenne. I pan przyjeżdża do Kopenhagi. Tak. Jak wyglądają te pana pierwsze dni w ogóle? Jak pan widzi wtedy swoją też przyszłość? Czy pan widzi, jak to wygląda? I co się z panem dzieje? Gdzie pan zostaje zakwaterowany? Jest taki mętlik, to rozumiem pytanie. Jest mętlik, też przede wszystkim przyjechałem na pobyt czasowy, tak sobie to w głowie wymyśliłem. I na chwilę przyjechałem. I w tym samym czasie przyjechała kupę innych ludzi. To jest kompletny taki bałagan. Nie wiadomo co, gdzie. Wtedy nie było, tego dnia, kiedy ja przyjechałem, nie było miejsc na tym okręcie. Już był pełen. Nie wiem, to na pewno ten St. Lawrence, gdzie umieszczali tych uchodźców i w pensjonacie nas policja umieściła, to znaczy tą grupę, z którą ja przyjechałem. Było jakieś 25 osób z Krakowa, pamiętam, byli ludzie z Warszawy. No trochę takie, nie mam jasnego obrazu, bo to parę dni później wysłali nas do szkoły, żeby się uczyć. To też trochę, tam trochę zaniedbałem się, co mi później dało w kość, bo ponieważ zakładałem, że nie będę tutaj długo, więc nie przykładałem się do nauki. Po co mi duński? I potem to mi dało trochę w kość, bo musiałem nadrabiać to. Ale wszyscy byli pomieszani wtedy, bo to ludzie szukali, próbowali się znaleźć. Także, że na tym okręcie bractwo się spotykało, albo coś tam głupoty wygadywali, albo grali w karty lub w szachy. Ale nie. Młodzież też nie wiedziała, czego chce. Nie mam jakiegoś takiego konkretnego wspomnienia, że... Ale czy pan i też czy inni emigranci, czy ten stan zawieszenia polegał też na tym, że oni myśleli, że wrócą do Polski, czy byli to też miało... Byli też i tacy. Różnie byli. Byli obrażeni, że ich bardzo źle Polska potraktowała i niektórzy się łudzili, że uda im się na białych koniach wjechać z powrotem. Byli też tacy. Byli bardzo obrażeni, byli obojętni. Czego sobie pan życzy? Wszystkie poglądy były. Też było kupę kłótni w związku z tym. Czasami były takie sprzeczki, bo to jeden z nienawiścią, drugi właśnie z nadzieją, że to się zmieni, wróci.
No było totalne zamieszanie, można powiedzieć, totalne zamieszanie. I w tym samym czasie właśnie był tam Marian Marzyński, od turnieju miast znany w Polsce i zaczął już właśnie łapać ludzi, żeby te pierwsze wrażenia nagrywać na kamerę i dorwał mnie. Jestem przekonany, że macie Państwo ten film. I tu jest taka ciekawostka. Ja oczywiście miałem jasne poglądy i odważnie usiadłem do wywiadu i nagle on mi zadaje pytanie i we mnie strach totalny. Nie o to, co Polska powie, tylko przecież rodzice tam zostali. Przecież jak ja coś powiem, to się na nich mogą zemścić. I zacząłem się jąkać. I coś tam z siebie, ale to było nic w porównaniu z tym, co chciałem powiedzieć. Teraz już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Ale strach mnie strasznie obleciał. Ja tak próbował, w końcu zrezygnował. Ale jednak wsadził mnie do filmu. Bo okazało się, że coś tam jednak bełkotnąłem, coś, co miało jakiś tam odrobinę sensu. Ale to nie było nic. Byłem w totalnym... Pamiętam, Fajkę sobie chciałem, bez przerwy on zadawał pytania, a ja ubijałem Fajkę, bo coś chciałem, żeby tą przerwę w braku wypowiedzi czymś. To prawdopodobnie można to wygrzebać w którymś... Nie, to mamy to na 100%. Ale to takie wyjaśnienie, że to był po prostu strach nagle nie o Polskę, nie o mnie, tylko o co się może rodzicom przydarzyć. I ile czasu panu zajmuje takie zadomowienie się w Danii? Czy to... Dosyć długo to trwało. Właśnie między innymi przez to moje nastawienie, że ja tu jestem czasowo. To się przeciągało, ale potem już jakoś tak zaakceptowałem to i zacząłem wchodzić w to wszystko. No już się zdecydowałem, że czas się zabrać, żeby się do czegoś przyłożyć i coś z sobą zrobić, więc na uniwersytet się zapisałem, zacząłem studiować to, co chciałem w Polsce, film. Do szkoły filmowej też miałem małą szansę tam, ponieważ to była mała szkoła, dosyć marna i bardzo taka rodzinna, że tak powiem. Jak tatuś był rektorem, to dzieci byli... Pomimo też, że miałem kontakty, bo między innymi znałem jeszcze sprzed wyjazdu Duńczyka, który studiował w łódzkiej szkole filmowej, taki nasz wspólny przyjaciel Olka Forda, który tam... ale to wiedziałem, że to nic nie da, więc zacząłem studiować teoretycznie film na uniwersytecie i wróciłem do fotografii, nawiązałem kontakty z prasą miejscową, zacząłem fotografować dla duńskiej prasy, znaczy w Danii. Z czasem nawiązałem kontakty z zagranicznymi agencjami fotograficznymi, zacząłem dla dużych takich agencji pracować. Zostałem też właśnie korespondentem na Danię. W którymś momencie nawet był okres, kiedy byłem wiceprzewodniczącym korespondentów zagranicznych w Danii, też takich. Wydaje mi się, że bardzo tam, że dobrze mi poszło, bo byłem akredytowany przy Pałacu Królewskim, w parlamencie. Zresztą do dzisiaj ja wchodzę do parlamentu jak poseł. Każdy mam wolny wstęp, także, znaczy wolny wstęp, mogę się poruszać jak każdy. I w dalszym ciągu już jestem w tej chwili w stanie spoczynku, ale mam kartę prasową, także
jestem. Wydaje mi się, że dobrze, że w sumie sobie to ustawię, ale mogłem to sobie szybciej ustawić, gdybym był zdecydowany wtedy na początku, że jestem tutaj i zostaję. Był taki okres, nawet pamiętam wywiad ze mną robili w duńskiej gazecie, gdzie jestem, to ja mówię, siedzę na walizkach nad Kopenhagą. Pamiętam coś takiego powiedziałem. Że gdzie jestem, ja jak w moich planach. Siedzę na Znaczy następny przystanek Izrael, to o to chodziło. Takie były moje plany kiedyś, ale to się już tak przeciągnęło, że już wiedziałem, że już nie mam siły. Ale żałuję, w dalszym ciągu żałuję, że tego nie zrobię. Bo pan Marzyński filmował pana, ale pan fotografował też ten skibet Ja też tam i to, co się na tam tym działo. skibecie, na tym okręcie też fotografowałem trochę. Dużo tych zdjęć straciłem, bo przyjechał jakiś taki dziennikarz amerykański, który powiedział, że mu dał filmy, to on to wywoła, żeby mi pomóc i tak dalej. Oczywiście zniknął z tymi filmami wszystkimi. Podejrzewam, sobie zabrał to do Ameryki i wykorzystał do swoich artykułów i na tym się skończyło. Ale dużą część straciłem w ten sposób. Ale trochę fotografowałem i trochę tych zdjęć jest. Nawiasem mówiąc, były pokazane, mieliśmy wystawę z koleżanką Alicją Feniksen, która z Łodzi pochodzi, która jest artystką, malarką. Ona robiła rysunki na skibecie, ja te zdjęcia i mieliśmy taką wystawę w 71 chyba. W galerii, Black Gallery to się To mi nazywa. pan zdjęcia Tak. chyba przysłał. Tak, kilka właśnie zdjęć. przysłałem te zdjęcia. I to była pierwsza taka wystawa właśnie emigracyjna. I poza tym taki następny, jeżeli chodzi o fotografię, współpracowałem cały czas z organizacją uchodźców duńską i można powiedzieć, że fotografowałem wszystkie te fale imigrantów, które do Danii przyjeżdżały. Też ilustrowałem dziesiątki książek właśnie na ten temat, jak Wietnamczycy przyjeżdżali, jak z Ugandy emigracja, te wszystkie z krajów arabskich i mają tam tysiące moich zdjęć, które są. A z punktu widzenia Danii ta emigracja marcowa, polska, żydowska jest w jakiś sposób specyficzna w odniesieniu do innych. W stosunku do innych. Oczywiście do innych fal. Generalnie była bardziej wykształcona ta może węgierska jeszcze w 1956 roku w miarę. Kiedy ja znałem ministra sprawiedliwości z tamtych czasów. Knut Czestrup był taki minister sprawiedliwości właśnie w 1968 roku. Tu opowiem ciekawostkę, to jest taka, może to być wykorzystana w negatywnym, ale to jest prawda niestety. Knut Czestrup, kiedyś go fotografowałem, też zaczęliśmy rozmawiać, który był też za młodu w ruchu oporu i uratował bardzo dużo Żydów w 1943 roku. Był taka grupa chłopaków dosyć zorganizowanych, zbierali żydowskie rodziny, wywozili je gdzieś tam za miasto i mieli umowę, płacili rybakom, którzy ich wywozili do Szwecji, jak zaczęła się ta łapanka. I on mi opowiedział coś, co przez lata nie opowiadałem, bo się wstydziłem, też za gminę żydowską. Ale zacznijmy od nas. Pierwszy raz jak go spotkałem, to on się pyta, słyszę, że masz jakiś taki dziwny akcent, skąd jesteś? To mówię, ja jestem z tej emigracji. To. Ty wiesz, że jesteś przeze mnie tutaj? Ja wiedziałem, że on był ministrem sprawiedliwości. On mówi, w 1968 roku, jak się zaczęło to wszystko w Polsce, ja zaproponowałem na posiedzeniu rządu, żeby zaprosić polskich Żydów do Danii. Rząd był bardzo przychylny,
Z tym, że doradzili mi, żebym wysłał umyślnego do gminy i zapytał, w jakim stopniu można liczyć na nich czy coś. I on mówi, byłem po raz drugi bardzo źle doświadczony, jeżeli chodzi o duńskich Żydów. A mówię, co? On mówi, rozmawialiśmy i z rabinem, i z przewodniczącym gminy, którzy powiedzieli, wolelibyśmy, żeby nie przyjeżdżać. Ja to przez lata nosiłem w sobie i nie powiedziałem. Potem jak się zaczęły w gminie, bo teraz już mam otwarte, to jest barachło, zacząłem o tym mówić, bo ja się wstydziłem za to, ale powiedział mi coś gorszego. Mówi, w 1943 roku, jak ogłoszono, że będzie łapanka, będą wyłapywać Żydów i wywozić do obozu, gmina nie zawiadomiła, a wiedzieli, bo wydali adresy, nie zawiadomiło, to się nazywało w Danii, polskich i rosyjskich Żydów. Mówimy o tych Żydach, którzy uciekli w 1905, 1917. I to było rzemieślnicy, była tak, między innymi taka znana ulica, gdzie te wszyscy krawcy mieszkali. Oni nic nie wiedzieli o tym, że będzie łapanka. Ostjuden po prostu. Ostjuden. Gmina ich nie zawiadomiła. Nawiasem mówiąc, dziadek obecnego głównego rabina, bo to teraz 3 generacje są, taka mafia rodzinna, która siedzi na tym, na gminie. O tym też nie mówiłem przez lata. Ale jak pana, z pana doświadczenia, jak no, był kontakt z gminą żydowską wtedy? Na początku był, ja nawet byłem bardzo aktywny, dlatego stworzyłem tą organizację i to była właściwie komitet stworzyłem, który się przeistoczył w organizację, dlatego to się nazywa Komitet Koordynacyjny dla... O, jak kamera jest. Dlatego to się nazywa Coordination Committee, ja to ustawię os. I to na początku się nazywało dla aktywności, dla uaktywniania młodzieży polsko-żydowskiej. I to był komitet, a potem zrobiliśmy z tego organizację. I tu chodziło o to, że ja wpadłem na pomysł, że trzeba jakiś most zbudować. Jak zbudujemy ten most? Zbudujemy go przez stworzenie jakiegoś komitetu i pomóc tym miejscowym, żeby to jakoś skoordynować. Oczywiście to był ciężki chleb. Ale udało się w sumie, bo to zrobiliśmy, to było ogólnie skandynawska. Mieliśmy oddział w Szwecji, w Danii i to do dzisiaj istnieje. To w tej chwili to jest taki klub wzajemnej adoracji, że się spotykają. My w tej chwili mamy więcej lat niż nasi rodzice wyjeżdżając z Polski. My jesteśmy stare dziady w tej chwili. To całe towarzystwo to jest, przecież to jest średnia 70. Dobrze się trzymamy, ale jesteśmy stare dziady. No. Ale czym ten komitet się wtedy zajmował? Jaka była konkretna działalność? Zaczęliśmy robić seminaria, takie międzyskandynawskie, spotykanie się z młodzieżą, tak żeby ludzie znaleźli, przecież było kupę ludzi, którzy w ogóle nie wiedzieli, kim są. A czy z młodzieżą? Z naszej emigracji. To były seminaria polsko-żydowskie, gdzie byli różni ciekawi ludzie zapraszani z Izraela i z Ameryki i też mieliśmy seminaria, takie spotkania w Izraelu z poznawaniem kraju i to bardzo pomogło wielu ludziom, którzy byli zagubieni. Wjechało bardzo dużo ludzi, którzy w ogóle dowiedzieli się, że są Żydami na 5 minut przed wyjazdem. Było bardzo dużo. Było na początku też parę samobójstw, było wiele samobójstw, bo ludzie po prostu nie mogli się znaleźć w tym wszystkim. W Szwecji na przykład poznałem, zresztą był bardzo aktywny i potem wyemigrował do Izraela. Ojciec nie powiedział w domu i w ogóle nie wiedział, że jest Żydem.
I dowiedział się w następujący sposób. Przychodzi do domu, mówi, dobrze, że wypieprzają tych Żydów z Polski. I tu ojciec nie wytrzymał. I powiedział, to my też wyjedziemy. Wyobrażacie sobie, jak się ten człowiek myśli. On mówi, przez tydzień nie wychodziłem z pokoju. Jak myślę o tym, to ja dostaję. I było pełno takich ludzi też. I poza tym ludzie z tych mieszanych małżeństw, którzy nie wiedzieli też, nie mówiono dzieciom. To była dosyć skomplikowana emigracja, jeżeli chodzi. Bo te emigracje, 56 rok i tak dalej, to z reguły Żydzi wyjeżdżali. A tu było na przykład kupę mieszanych małżeństw. I ci ludzie, były też wypadki, znam takie, że matka, nie Żydówka, była bardziej żydowska niż ten ojciec Żyd i wychowywała dzieci na Żydów. Są takie na tej naszej emigracji wypadki. Znam panią, która przyjechała, 200% Polka. Przyjechała powiedziała na granicy w Izraelu, że jest Żydówką, dzieci od razu a ten ojciec, ten tatuś Żyd w ogóle. I ona zrobiła z dzieci Żydów. I leży na cmentarzu żydowskim w Izraelu. Nikt o tym nie wie. To są też takie No ale były przypadki, że po prostu Polacy wyjeżdżali w ten, że tak powiem, sposób, emigrowali. Tak, można było zarobić na ślubach z Polakami wtedy. Ja teraz tak generalizuję. Były takie przypadki, że proponowano śluby, żeby się wyrwać z Polski. To jest jeszcze inne. Ale ja mówię też o tej emigracji, która miała jakieś tam podstawy do wyjazdu. To, że wyjechali Polacy, którym się udało władzę przekonać, że są Żydami, też były takie przypadki. Ja mieszkałem przez parę dni w pokoju z facetem, który był otwartym antysemitą, a wyjechał jako Żyd, Polak. Takie rzeczy wygadywał, ja myślałem, że go zabiję któregoś. Potworne rzeczy. Ale jak to mówią niektórzy, Bozia go ukarała, bo sobie od razu chciał strasznie pohochsztaplerować i już kupić sobie samochód, żeby się pochwalić zdjęciem w Polsce. I tydzień po kupieniu samochodu się nim roztrzaskał na śmierć. Ale to jest taka. To nie sądzę, że to jest. No właśnie, a jak pan nagle znajduje się w kraju wolnym, kapitalistycznym, czy dla pana to miało znaczenie? Jak pan na to reagował? To kapitalistycznym, nie kapitalistycznym, wolnym kraju. To pamiętam, jak przejeżdżaliśmy granicę czesko-austriacką. I stałem obok pana, do dzisiaj pamiętam jego nazwiska, bo moja następna wystawa ma się tak nazywać jak on, z Krakowa pan. Izrael rozmaity. Tak się nazywa. Imię Izrael i rozmaity. Ja żałowałem, bo jak robiłem tą wystawę Sioniści do Syjamu, to właśnie się wahałem, ale teraz powiedziałem sobie, jak zrobię następną jakiś ciąg dalszy, to się będzie nazywa Izrael rozmaity. Ja uważam, przepiękny tytuł. I otworzyliśmy okno, pamiętam razem z nim. Wreszcie wolni. Ciekawe to było. Nawiasem mówiąc, było straszne. Tu też mogę opowiedzieć ciekawostkę, jak przejeżdżałem z Obrzydowice. Ci celnicy zachowywali się potwornie. Wyrzucali ludziom bagaży z okien, wyrzucali ich z pociągu, przerzucali rzeczy. Część została, powiedzieli, że nie są w stanie sprawdzić wszystkiego, więc muszą zostać. To znaczyło, że do następnego dnia, do następnego pociągu. Ja miałem piękny, można powiedzieć, w tej sprawie przeżycie. Weszła do mojego przedziału pani, celniczka, zamknęła drzwi, usiadła, słowa nie powiedziała, mówi, posiedzę chwilę i wyjdę. Nie pamiętam, co wychodząc powiedziała, niech się pan nie przejmuje, jeszcze pan tu kiedyś wróci. Poszła. Ja i chyba jedyny, który byłem tak, to tak.
A jaka była atmosfera w tym pociągu, w pana przedziale? No też ludzie byli podenerwowani, ale to było straszne, jak się widziało tych starych ludzi i kazali im wysiadać z pociągu, takich 70-latkom, wyrzucali im te bagaże, bo mówią, to za dużo, my tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. I pan wyjeżdżał tylko z takim bagażem podręcznym? Jedną Żadnych lub dwie tam- walizki miałem. I $5 w kieszeni. To pamiętam. Ta pani właśnie, ta Austriaczka, która przyszła wtedy do mnie do hotelu, dała mi pieniądze, mówi, to jest od Tarnowiaków z Izraela. To dała mi trochę, parę setek tych szylingów. I na tym było. Właśnie nie pamiętam, czy ta pani też się nie, ta celniczka się nie zapytała. Nie pamiętam, coś takiego. Ale to było takie, ja myślę, że mnie się jednemu udało to, że tak byłem podał. Jakieś przyzwoite pani. To był ewenement, to nie, to co się, jak ona wyszła, ja tak wychyliłem się, wyszedłem na korytarz, bo to były te pulmanowskie. To potworne. Ludzie byli w totalnej panice, podenerwowani. Musieli im tam trzepać wszystko. To jest taki, to można powiedzieć, jest taki pozytywny ostatni moment z Polski, jaki miałem. Czyli dla pana jednak, jak rozumiem, marzec de facto nie zmienił pana poglądów czy oglądu sytuacji na to, Potwierdził tylko. co się dzieje w Polsce i jak polskie społeczeństwo funkcjonuje i system i tak dalej. Potwierdził, że moje przeczucia były właściwe, że chodziło o... Nie, znaczy ja miałem ten pogląd, że tak długo jak jesteśmy tutaj, jesteśmy dobrymi kozłami ofiarnymi i dla systemu, i dla tego, co się dzieje. Wracając do pana pytania, myślę, że odpowiedź jest, że nie zmieniło nic. Decyzja była ciężka do podjęcia, bo to jednak jest zostawić wszystko. Ale nie byłem zaskoczony, ja bym to tak powiedział. Utrzymywał pan kontakt z rodzicami? Jak to wyglądało po... Telefony, listy. No. To już tak jak na tamte czasy. Ciężko było o mobilne telefony, więc trzeba było normalnymi telefonami. Pan do Polski kiedy przyjeżdża pierwszy raz? Zezwolono mi na 2 dni przyjechać na pogrzeb ojca w 80 roku. Później znów nic. Ja wyjątkowo, pomijając tych, którzy współpracowali z systemem i pozwolono im przyjeżdżać za cenę po prostu donoszenia czy coś takiego, lub mieli załatwione w jakiś inny sposób. Ja przyjechałem w czasie stanu wojennego po raz pierwszy, nie dlatego, że nas wpuszczano. To jest bardzo specjalne. Miałem dziewczynę, Dunkę, znaczy sympatię, która pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I całkiem przypadkiem wysłano ją do ambasady w Kopenhadze, czy w Warszawie. I ona poszła do ambasadora i powiedziała, że ma chłopaka, którego nie wpuszczają do Polski i chciałaby, żeby go czasami widzieć. I ambasador mi przysłał, duński ambasador przysłał mi zaproszenie. Ambasada duńska przysłała. I oczywiście w ambasadzie polskiej w Kopenhadze nie wiedzieli, jak to przegryźć. I dostałem wizę. I przyjechałem do Warszawy, nawiasem ona mieszkała naprzeciwko Sejmu, na jak się nazywa? Wiejska, chłopska, gdzie nie mogliśmy nic rozmawiać. Jak mieliśmy rozmawiać, musieliśmy wychodzić z domu, bo w suficie było widać te wszystkie aparaty prawie, że.
I wtedy dostałem, już nie pamiętam, czy ona pojechała, czy dostałem z ambasady samochód i pojechałem odwiedzić mamę. Na tyle byłem idiota jeszcze, że mnie ludzie z Solidarności w Kopenhadze poprosili, żeby się spotkać z kimś. To było dosyć, przecież byłem na pewno gdzieś tam, ja jako taki, jeszcze kontakt z ambasadą, ale dałem się namówić, to nie ma nic z naszymi sprawami, ale że się spotkam z ukrywającymi się w Krakowie Nowakiem, który był w Solidarności, i z Handzlikiem z Nowej Huty, którzy się ukrywali, nie zdążyli ich złapać i do tych obozów dać. I miałem im przekazać jakieś informacje. Wariat byłem, bo to przecież mogło się źle dla mnie skończyć. I pamiętam, jak przez różne bramy, tramwaje, autobusy, zmiany, żeby ewentualnie jak ktoś za nami jest, żeby ich zgubić. No i spotkałem się prywatnie tam, gdzie się ukrywał. To znaczy Nowak przyszedł w miejscu, gdzie się ukrywał Handzlik. No i między innymi tam zrobiłem o nich reportaż, który potem puściłem bez nazwiska oczywiście. I to taka uboczna działalność. Też się spotkałem w Nowej Hucie z tym księdzem, też taki krakowski Popiełuszko, wyleciało mi z głowy, jak się nazywał. I w każdym razie przekazałem, co miałem powiedzieć i przy okazji zrobiłem im parę zdjęć, zrobiłem reportaż tam, który ukazał się w Danii, ale oczywiście bez nazwiska, bez niczego. I to wywołało taką reakcję, no może jednak opowiem, że pół roku później, tak dla sprawdzenia, złożyłem o wizę w ambasadzie, tak samo od ciebie, i dostałem. Nie zdążyłem się rozpakować, jak dojechałem do mamy do Tarnowa, pukanie do drzwi, stoi paru milicjantów, że jestem zaproszony na komendę milicji, że oni mnie zawiozą. I siedział tam pan, czekał na mnie i już nie pamiętam całej tej procedury. W każdym razie mamy tutaj jakieś pismo, że pan jest działaczem Solidarności w Kopenhadze. Może macie jakieś pismo, ale to znaczy donos jest, bo ja nie mam nic. Ja uważam, że najlepszą pomocą dla Solidarności, to powiedziałem, to pamiętam, jest, jak się Żydzi do tego nie będą mieszali, bo wiem, że wy to wykorzystacie, żeby zaszkodzić Solidarności. Także jeżeli ja mam pomóc Solidarności, to na pewno nie będę się do tego mieszał. No tak, ale tu mamy takie pismo, no, ktoś nam przysłał, no niech pan mi pokaże, to może po charakterze panu powiem, kto to jest. W każdym razie to był taki pretekst, zaczął mnie po prostu namawiać do współpracy, no. Strasząc, że więcej nie przyjadę, matki, nawet płacenie, nawet jak opowiedziałem mu, że bo on zadał mi pytanie, po co przyjeżdżam do Tarnowa. Mówię, na przykład chciałbym wyremontować, czy naprawić, żeby coś zrobić, żeby z cmentarzem żydowskim, żeby pijaki nie przychodziły tam i nie niszczyły nagrobu, a to my to panu zrobimy. I takie w tym duchu rozmowa. Straszenie, obiecywanie i tak dalej. I w pewnym momencie pamiętam, pyta się, a pan zna Józka Deutschgewandta? Znam. A tego tam? I wymienia mi ludzi ze Skandynawii. Ja mówię, znam ich wszystkich. A to jednak pan ma coś. Ja mówię, nic nie mam, to są moi koledzy. Jak oni chcą się zajmować walką o wolną Polskę, to jest ich sprawa. Ja uważam, że ja Polsce najlepiej pomogę, nie mieszając się do tego. No w każdym razie tak się to jakoś tak ciągnęło. I po tym straszeniu, po tym wszystkim powiedział, wie pan co, to niech się pan zastanowi jeszcze, jak pan kiedyś przyjedzie, to ja może się do pana zgłoszę i porozmawiamy. I na tym się rozmowa skończyła. Ale to nie koniec, ponieważ jestem na zjeździe, światowym zjeździe Żydów, nie polskich, tylko
Kongres Żydowski, delegacje z Polski też, z Rumunii, z takie różne. Szefem delegacji polskiej jest niejaki pan Szurmiej, który notuje, cały czas siedzi i pisze, co tam ktoś nie powie, to on notuje. W którymś momencie, wtedy przewodniczącym był niejaki pan Braufman z Kanady i on notuje, ale w którymś momencie podszedł tam do tych organizatorów, że przywiózł ze sobą film, nagranie Dybuka z Teatru Żydowskiego, chciałby to strasznie puścić. Tym, którzy z całego świata tu przyjechali na tą konferencję. Ale oni mówią, słuchaj, my nie jesteśmy przygotowani na to, my nie wiedzieliśmy tego. Ja tak przypadkiem stałem tam w okolicy, jak on to... Właściwie to nie przypadkiem, tylko ciekawy byłem, co chce. I że nie ma tego w programie, że w ogóle nie gdzie to wsadzić i tak dalej, a poza tym nie mamy projektora ani nic. Ja przywiozłem ze sobą operatora z projektorem. No zaczął naciskać, to powiedział, no dobrze, to jutro o tej godzinie zrobimy taką przerwę i tam... No i nastąpiło jutro. Ja tam stoję sobie, Szurmiej przychodzi i idzie ten operator. Jak pan myśli, kto to jest ten operator? To jest ten pan, który próbował mnie werbować do... Trochę był odmienny, zdaje się miał brodę już, ale nie było siły. Ja szybko zniknąłem, bo chyba mnie nie poznał, bo szybko się wycofałem i podszedłem do Braufmana, do tego przewodniczącego i mówię, słuchajcie, on tu przyniósł, szpiega po prostu przyprowadził na tę konferencję. Wytłumaczyłem im, co jest grane i sam pan przewodniczący Światowej Federacji, ja nie wiem jak to się nazywa, Kongresu Żydowskiego, wezwał Szurmieja i powiedział, słuchaj, wyszła bardzo ważna sprawa. Są komplikacje w sprawie rosyjskich Żydów i musimy się zebrać. Wtedy była taka umowa niepisana, że jak się omawia sprawę rosyjskich Żydów, Żydzi, te delegacje z Europy Wschodniej nie mają wstępu tam. Bo wiadomo było, że wszyscy to są szpiedzy. No. W związku z tym oni nie wchodzą na sprawę omawiania rosyjskich Żydów. I w związku z tym mamy to spotkanie w sprawie rosyjskich Żydów i niestety musimy odwołać tę projekcję. Także bądź taki miły, odeślij tego operatora z powrotem do hotelu z tym projektorem i nic z tego nie będzie. Bo ja powiedziałem, żeby ostro to, on mówi, nie ma co szkodzić ludziom tam na wschodzie, po prostu ja zaraz wymyślę coś, żeby to... Bo pan reprezentował Danię wtedy. Ja byłem tam w ramach duńskiej grupy, tak. Znaczy ja byłem generalnie dosyć aktywny w tym okresie, zresztą od początku. Dlatego też tak. Założyłem i to, i tamto, i siamto. No właśnie, a pan tutaj wspomniał trochę o tej działalności. Jakie były największe problemy z adaptacją tej młodzieży emigracyjnej? Czy to były kwestie praktyczne, czy to były kwestie emocjonalne, czy... Mieszanka wszystkiego. Ja na przykład z góry powiedziałem, nie będziemy dyskryminować nikogo. Nie ma czegoś takiego, że tylko Żydzi, że mieszane małżeństwa. Kto uważa, że jest związany z naszą grupą, ten ma prawo być członkiem, ma prawo jeździć na nasze spotkania, seminaria i tak dalej. Bo przecież przyjechało też dużo mieszanych małżeństw, także że ja to wyraźnie powiedziałem, nie ma żadnego dyskryminowania. Kto wyjechał jako marcowy emigrant, jest marcowym emigrantem. Koniec. Ludzie mieli problemy i ze swoją żydowskością, i ze swoją polskością, i ze swoimi innymi sprawami. Ale dlatego się dobierało też prelegentów, czy takich ludzi. To wszystko było na luzie.
dyskusje, dobierało się takich ludzi, którzy mówili o tych sprawach, które męczą ludzi. No, I to było takie weekendowe spotkania gdzieś tam, raz w Szwecji, raz w Danii, raz tu, raz tam. Moim zdaniem to pomogło. Potem się zrobiło z tego już takie, jak już powiedziałem wcześniej, Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Teraz to spotykają się na noworocznym ubawie, czy na jakiejś takiej zabawie. Jeżeli coś jest takiego tematycznie żydowskiego, to doczepiane jest z innej, że po prostu zapraszają na coś, co ktoś tam organizuje. Ale to już nie jest mój problem. Ja już w tej chwili jestem wyłączony z tego. I kto finansował działanie tego, tą działalność? Skąd pochodziło jakieś... Część Jak to dostawaliśmy, praktycznie znaczy wyglądało? generalnie to robiliśmy własnym sumptem, ale mieliśmy kontakt i z tymi żydowskimi organizacjami i czasami składaliśmy jakieś podania o pomoc. Pamiętam, że Joint był trochę zamieszany. Nie pamiętam dokładnie. Wiem, że też czasami jakieś ze Szwajcarii pieniądze dostawaliśmy i tak dalej. Z różnych, to znaczy częściowo, ale też ludzie płacili też za udział w tym. Nie pamiętam szczegółów w tej chwili. Także ja bym chciał, żeby Pan powiedział o tych dokumentach, a potem żebyśmy jeszcze chwileczkę na zakończenie porozmawiali jednak trochę tak refleksyjnie o marcu ze współczesnej perspektywy, bo Pan ma kontakt, Pan jest w tym środowisku marcowym w Danii, też trochę może w kontekście tych naszych obchodów, tak? Jak na to się współcześnie patrzy, jak na Polskę współcześnie patrzą emigranci. No, Tak, dużo nie mogę bez polityki, ale... Bo wie Pan, ja nie mam w tej chwili kontaktów. Ja nie siedzę w tej grupie, to znaczy ja jestem tam, ale nie spotykam się na tych imprezach z nimi, nie bajdurzę, także ja nie wiem, jakie jest. Jedyne, co zauważyłem, że bardzo dużo ludzi, którzy im mniej mieli wspólnego z marcem, stali się bohaterami teraz aktualnie. To jest jedyne, co tak zauważyłem, po ludziach, którzy są zamieszani w to organizacyjnie. Możemy? Tak, kamera jest zapisz. Dobrze. Także proszę, Panie Jerzy, opowiedzieć o tych dwóch dokumentach, które Pan tutaj ma. Dobrze. Pierwszy to jest ten sławny dokument podróży, który wydano mi w Tarnowie i na którym wyjechałem z Polski. A drugi, nie wiem, czy nie za szybko kończę o pierwszym, a drugi to jest dokument, który dostałem w zastępstwie tego dokumentu. Paszport, czy też dokument podróży dla uchodźcy politycznego. I to dostałem zaraz po... To może nawet nie jest pierwszy, to jest jeden z... bo to zdaje się... Nie, to jest pierwszy. To jest pierwszy dokument, który dostałem od władz duńskich po przyjeździe w 1969 roku zaraz, który był ważny do 1973 roku. I ten został oczywiście zdeponowany na policji i tylko udało mi się po prostu wyprosić. Napisałem list do ministerstwa i dano mi to na pamiątkę. Dokument podróży. Nie wszyscy zdążyli, mnie się udało. W każdym razie tu jest stempelek. To, co opowiadałem, że chciałem wyjechać dokładnie w dniu moich urodzin i być równe 20 lat w Polsce. I wyjechałem, jest wyjazd, jest stempel, który mówi 24.10, czyli 4 dni później i przez też taką, i ta nazwa, która zawsze mnie śmieszy, Zebrzydowice. Droga, ostatnie miasto Polski, przez które Żydzi wyjeżdżali z Polski, jadące na południe. No. Bo nie zapominajmy, że część jechała bezpośrednio z dworca gdańskiego do Szwecji. I to głównie Warszawa, żeby im dokuczyć trochę.
A kiedy otrzymuje pan duńskie obywatelstwo? Ile czasu jest pan bezpaństwowcem? Dokładnie nie pamiętam, czy to było, podejrzewam, że to było około 7 lat. Może ja wcześniej dostałem. Nie pamiętam dat. A odzyskał pan polskie obywatelstwo? Nie. Też nie próbowałem. Teraz mnie namawiają i coś, to znaczy w tej chwili przyjaciele w Krakowie mącą mi w głowie i nawet złożyłem papiery, ale do końca nie jestem przekonany, czy to było mądre, ale no na zasadzie, że jak będę przyjeżdżał, że nie wiem, przyznam się. Jest to tak bardziej, jeżeli to bardziej dla zabawy niż dla jakichś ze względów politycznych, osobistych, czy jakichś. Bo jest pan dzisiaj jedzie do Tarnowa, jest pan bardzo tutaj zaangażowany w ochronę dziedzictwa żydowskiego w Tak, Tarnowie. jestem wiceprzewodniczącym Komitetu Ochrony Zabytków Żydowskich w Tarnowie i okolicy, znaczy niby to się nazywa w Tarnowie. I właśnie aktualnie remontujemy, ja najmniej robię, bo jestem za granicą, remontujemy cmentarz żydowski, znaczy przywracam, zdobyliśmy pieniądze z Unii też na odnowienie cmentarza, który jest dosyć ciekawy historycznie też. Jak powiedziałem, między innymi leży tam współtwórca nowoczesnego hebrajskiego, Mordechaj Brandstätter. Ja chciałbym zapytać, jakby pan scharakteryzował swoje związki w tej chwili z Polską? Po tej całej historii. Powiedziałbym, że są poprawne. No, nie wiem, nie mam, nie należę do tej grupy, która czy atakuje Polskę, czy nie atakuje Polskę, ale mam taki rozsądne podejście do tego. Mam takie podejście jak Bartoszewski. Kiedyś go zapytałem, skąd u niego jest tyle sympatii dla Żydów i takie normalne podejście do Żyda. On mówi, no mój ojciec pracował w banku kiedyś i miał zawsze takie rozsądne podejście. Zawsze mówił w domu, Żyd, nie Żyd, byleby był wypłacalny. I to zapamiętałem, on to tak kiedyś mi to w skrócie opowiedział. I tak samo ze mną jest. Zdaję sobie sprawę, jakie są układy tutaj i że jest zawsze ryzyko, że ktoś może coś brzydkiego powiedzieć, ale jest też kupę fajnych ludzi i to mi wystarczy. No. Nie mam jakichś takich strasznych, negatywnych i pozytywnych, chociaż zdaję sobie sprawę z historii. Znam dobrze historię polskiej, ale też znam innych krajów. No, wiem, że różni się w różnych okresach ludzie zachowywali. I też na przykład właśnie wyprostowałem sobie historię z Danii, że nie wszystko było takie wzniosłe i legendarne, że działy się też dziwne rzeczy. Historia mnie trochę pasjonuje, w związku z tym mam to. A wracając do... Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć w stosunku do Polski. Myślę, że normalny. No. Nie zajmuję się wyciąganiem. No jak są na przykład teraz te dyskusje związane z tą całą historią, z prowadzeniem tych, no to oczywiście mam swoje zdanie na to, o tym, przepraszam. I oczywiście nie ulega wątpliwości, że uważam, że Polska sobie szkodzi tym, co się dzieje. Samo wywołanie tej dyskusji to jest kretyński pomysł.
Uważam, że teraz 10 razy więcej ludzi będzie opowiadało o polskich obozach niż poprzednio, ale to nie jest na pewno nie wina Żydów. I też nie uważam, że jest na świecie jakiś Żyd, który by uważał, że obozy, nie wiem czy to na temat, że obozy w Polsce hitlerowskie były polskimi obozami. Jest to idiotyczny skrót myślowy z angielskiego, z którego zrobiono. 2 dni temu przypadkiem czytałem artykuł Karskiego z 50 lat chyba, gdzie pod tytułem Polskie obozy. Wanda Wasilewska pisała polskiego. To kretyństwo totalne. Nie wiem, to nie jest chyba na temat, ale... Ale czy myślał pan kiedykolwiek po transformacji ustrojowej o powrocie do Polski? Myślę, że nie. Nie. Jeżeli bym to zrobił, to może z miłości do kogoś osobistej. Ale nie sądzę, żebym zrezygnował z mieszkania w Kopenhadze nawet wtedy. Tym bardziej, że jest sympatyczne, fajne mieszkanie i w centrum. Nie sądzę, ale ludzie różne rzeczy wymyślają. Gdyby mnie pan zapytał, czy na Księżyc bym poleciał, to na razie nie sądzę, ale kto wie, co za rok wymyśli. Nigdy nie wiadomo. Chciałem też pana zapytać o taką kwestię bardziej uniwersalną, to znaczy pan ma za sobą to doświadczenie emigracji, czyli pan mieszka w innym miejscu niż pan dorastał, niż się pan wychował. I to jest otwarte pytanie, jakby pana zdaniem, jak to doświadczenie emigracji, emigranci, ludzie, którzy przeżyli to, którzy mają to doświadczenie, są w jakiś sposób bogatsi, jakby czym się różni, może nie bogatsi, czym się różni rozumienie czy patrzenie na świat emigranta od uczestniczenia i partycypacji świata przez człowieka, który no, żyje w tym samym miejscu na łonie tak, swoim. No nie, na pewno jeżeli rozum pracuje, to jest to szansa na wzbogacenie swojej wiedzy i masy doświadczeń. To nie ulega wątpliwości. To jest nauka. Poza tym samo to, że się zaczyna w nowym miejscu na nowo i trzeba na nowo się przebijać bez pomocy i tak dalej, to jest doskonałe doświadczenie, które może i pomóc, i może wykończyć. Bo jak wspominałem poprzednio, że ludzie popełniali samobójstwa, bo po prostu się nie potrafili znaleźć w nowej rzeczywistości. Ale jeżeli ma się trochę energii, można niesamowicie wzbogacić i rozum, i doświadczenie. Jest to na pewno, ale jest to kosztowne, jest za to cena. To na pewno się odkłada. To, że ja przypadkiem 2 lata temu nagle stres dostałem, to też nie wiem, czy to było przez emigrację, czy przez moje prasowe życie, bo jednak jeździłem po świecie, też w kilku wojnach i tak dalej, to się mogło odłożyć, ale to jest ta część tej emigracji, no, w nowe miejsca, ale to też właśnie podróżując też są nowe miejsca i nie wiem na ile, w jakich proporcjach jedno czy drugie miało wpływ na wzbogacenie życia, ale na pewno człowiek jest mądrzejszy. Chociażby to, że zmienia kraj, uczy się języków, spotyka nowych ludzi, to na pewno daje jakieś większe doświadczenie. Z jednej strony jest to fajna rzecz, z drugiej strony kosztowna. Płaci się, ale to zdaje się nawet jak się mieszka w tym samym kraju i człowiek chce zdobyć coś, to jest kosztowna sprawa. To jednak gdzieś tam się na zdrowiu bardziej lub mniej odbija.
Nie wiem, czy to wyjaśnia cokolwiek. Znaczy, no... I może źle zrozumiałem. Nie, tak to pytanie też rozumiem, bo no nie wiem, ja się zastanawiam, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że gdzieś tutaj ja szukam takiego znaczenia tego, że wyrastamy normalnie w jakimś społeczeństwie, w którym się wychowujemy. I potem korzonki wyrywamy i zjeżdżamy. No nie, nawet nie to. Chodzi o to, że potem w emigracji, tak jak pan musi się na nowo jakby socjalizować, umieścić się w społeczeństwie i to przecież nie jest w sposób naturalny. To jest sposób... Obcy w społeczeństwie. Tak, i w sposób... Ale też o to chodzi, że pan to robił jakby jako człowiek świadomy. Tak? No wyraz, co innego Świadomość jest jeszcze nie pomaga, bo jeżeli na przykład nie ma się zdolności lub odwagi, żeby nawiązywać nowe kontakty, jeszcze na początku, jak się nie zna dobrze języka i takie rzeczy, to może być strasznym hamulcem i też powodem do potwornych kompleksów. I podejrzewam, że niektórzy przez to się zamykają, wyjeżdżając na migrację, bo próbują jakieś kontakty, nie wychodzi im to, wstydzą się tego, zamykają się w tym. Oczywiście stworzy to problemy psychiczne, które się różnie kończą. Niekiedy zawałem, a niekiedy wariactwem. No, ja pamiętam ludzi, którzy z naszej migracji, którzy chodzili po ulicach i mówili do siebie głośno. Na pewno niektórzy zapłacili straszną cenę za to. To nie ulega wątpliwości. Dla niektórych to musiała być potworna tragedia. Ja sądzę, że ja też swoje zapłaciłem, tylko że po prostu udało mi się, wyszedłem z tych kryzysów. Niektórzy nie wyszli, bo to jest jednak kryzys potworny. To ludzie opowiadają, wyjechałem tam, zrobiłem karierę i tak dalej. Nawet ci ludzie mieli problemy. Nawet, jak pamiętam, jak mieszkałem w Los Angeles, spotykałem ludzi z Polski w branży filmowej, znane nazwiska już. Też mieli swoje problemy. Jakby to jest takie moje pytanie trochę o taki cały, nie chcę powiedzieć w pejoratywnym sensie kompleks, ale kompleks emigranta. I mi jeden pan ze Sztokholmu powiedział, że on sobie zawsze zadaje że jakby z nim zawsze jest to pytanie, co jakby jego życie się ułożyło, gdyby został. Czy pan sobie to pytanie zadaje? Znaczy, no, nie. Jeżeli zadawałem, to nie pamiętam, co sobie odpowiadałem. Prawdopodobnie też bym przeżył. O wiele biedniejszy w głowie, bo wtedy to na pewno trzeba było, jeszcze w tamtych czasach trzeba było iść na straszny kompromis, albo iść na barykady. No byłoby to inaczej trochę. Tyle mogę powiedzieć, bo nie wiem, jak by to się skończyło. Bo też nie wiadomo, czy pozwolono by mi ukończyć studia, pozwolono by mi zostać tym, co tam sobie wymarzyłem, czy zostałbym kierowcą i rozwoził wodę sodową. Tego nie wiem. Zresztą znam pana, któremu to powiedzieli, zanim wyjechał, że oczywiście potrzebni są kierowcy do rozłożenia wody sodowej też. Dlatego tak mi to... Może byłbym kimś albo nikiem. Znaczy, jak to mówił Gomułka. Mi nawet nie chodzi, mi chodzi o sam fakt fantazjowania na ten temat. Czy to jest tak, że... Nie pamiętam, jeżeli to robiłem. A jeżeli to robiłem, to myślę, że dochodziłem do wniosku, że tak wesoło to by nie było. Chociaż nie wiadomo, no nie wiem. Mógłbym spotkać kogoś, ożenić się, mieć fajne dzieci, które by dzisiaj były docentami. I byłbym szczęśliwym dziadkiem, może sam niesprawdzonym, ale dzieciom by poszło, czy wnukom, nie wiem. A w Danii, czy pan jest, kim pan jest w Danii dla siebie?
No w tej chwili jestem zasłużonym pensjonistą, czy jak to się mówi, emerytem. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Uważam, że bardzo dobrze, to jest takie trochę, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ustawiłem się dobrze i nie mam powodów do tego, żeby narzekać, ani nie jestem ekonomicznie jakoś upośledzony, ani i tak dalej, i tak dalej. Może jest za dużo spokoju i za mało się dzieje. W innych krajach byłoby weselej, może niezdrowiej, ale weselej, znaczy coś by się działo. Ale trochę jest za spokojnie, to prawda. Moje pytanie też dotyczy po prostu tego, czy pan by powiedział, czy pan jest dalej imigrantem w Danii? Nie, to na pewno nie. Znaczy mam świadomość, że przyjechałem jako ale nie określiłby pan siebie w tej kategorii. Którzy są o wiele gorsze, jeżeli tak można powiedzieć, są emigrantami czy imigrantami. Ja nie jest to moim problemem w tej chwili, to rozważanie tego tematu. Mieszkam w Danii i jestem kim jestem i nie przeszkadza mi to. I nie chowam się, ani nie mam tajemnic, jeżeli chodzi o moje pochodzenie. Mam kontakty ze wszystkimi, mam nawet i arabskich przyjaciół przykładowo, którzy wiedzą, gdzie ja stoję. Jestem bardziej w konflikcie z gminą, na przykład w Kopenhadze, bo to mnie męczy, bo czuję związek z tym, a uważam, że jest to barochło. Tak jakbym był tutaj z gminami, gdybym był tutaj. Już wiem, dlaczego mnie znajomi namawiali, teraz sobie przypomniałem, żeby sobie wziął obywatelstwo. Bo zapiszesz się do gminy w Polsce i zrobisz porządek tutaj. To teraz sobie przypomniałem, jaki był argument moich znajomych, żeby mnie wmieszać. Będziesz miał wtedy PESEL i będziesz się mógł zapisać do gminy i potrzebni są tu ludzie, żeby zrobili porządek. Ja już powiedziałem, że już zrobiłem dużo porządku, wystarczy. Dla ilustracji, jak robiłem porządek, kiedyś w Towarzystwie Królowej wchodziłem do gminy, mnie zatrzymano i nie wpuszczono. Stosunek gminy do mnie. Bo właśnie tam właśnie próbowałem też robić porządek. Co ich nieźle kosztowało, ponieważ włączył się w to Związek Dziennikarzy i mieli takie publiczne pranie o dyskryminacji. To ich nieźle kosztowało. No ja się domyślam, że... Jak ci działacze stamtąd, jak mnie widzą, to patrzą się na mnie gorzej niż nie wiem, trudno mi dowiedzieć. A panie Jerzy, ostatnie pytanie przed kamerą. Przed kamerą. Wkrótce, w zasadzie już zaczęliśmy jako Muzeum Polin obchody 50. rocznicy wydarzeń marca. Tak. Pana zdaniem, no będzie wystawa czasowa, różnego rodzaju tam nasze wydarzenia, ale pana zdaniem, jeśli my pokazujemy, przywołujemy teraz te wydarzenia, czego polskie społeczeństwo powinno się nauczyć jaką lekcję z tego wnioski powinno z tego wyciągnąć? To jest poważny powód. Przede wszystkim może zacznę od tego, że spotykam ludzi teraz, którzy w ogóle nie słyszeli, że było coś takiego jak marzec. W hotelu z recepcjonistką w Krakowie rozmawiam, marzec 68, co było? A mówię, no były takie w Europie studenckie zamieszki, potem to było zamieszki w Polsce. Nikt o tym nie słyszał. I nawiasem mówiąc, to nie jest nic nowego, bo kiedyś w Tarnowie w gimnazjum, trzecim gimnazjum, byłem na spotkaniu, budynek obok mojego domu, gdzie ja się urodziłem i właśnie gdzie Roman Bransztor.
ten budynek został włączony do szkoły, do tego liceum czy gimnazjum, to się nazywa w tej chwili. I poprosili mnie, ja się zgłosiłem do dyrekcji, powiedziałem, ponieważ ten budynek już jest szkołą, brama jest do mojego domu byłego zamknięta, ale jest tam tabliczka, gdzie jest napisane Brodzińskiego 8. I strasznie by mi zależało, żeby mieć tą tabliczkę na pamiątkę. I pan dyrektor powiedział, pan dostanie tą tabliczkę pod warunkiem, że pan się spotka z jedną klasą i opowie, że pan tu mieszkał, marzec i tak dalej. I pamiętam, że powiedziałem jakieś takie zdanie w stylu, ja się domyślam, że to, co teraz powiem, to będzie dla was takim samym opowiadaniem, jak kiedyś dla mnie były opowieści o wojnach punickich. No i zacząłem, no oczywiście nic nie wiedzieli, no, kto dzieci urodzone później. I to jest marzec, no, większość ludzi, nowa generacja w ogóle nie wie, to są wojny punickie dla nich. Oczywiście, szczególnie w tym momencie, to powinno być lekcją, że szukanie kozłów ofiarnych zamiast szukanie właściwych powodów kryzysów i tym podobnych rzeczy, to ta różnica jest zasadnicza i w państwu demokratycznym, które chce żyć uczciwie ze sobą i ze społeczeństwem, nie wiem jak to powiedzieć dobrze po polsku, powinno unikać tego, ale przyznam się, nie zastanawiałem się teraz nad tym i dlatego mam trudności, żeby to sformułować. Powinna być z tego wyciągnięta jakaś lekcja, ale nie wiem, czy to nie jest trochę za późno, bo to niewątpliwie historycznie jest to pokazanie, jak nie należy się zachowywać, no, w jakimkolwiek państwie, ale z drugiej strony jest to powtórka czegoś takiego, co się już wcześniej wiele razy zdarzało i wiele razy przeciwko temu różni ludzie światli protestowali, ale jednak jak są sytuacje kryzysowe, to władza próbuje każdym sposobem. To, co się w tej chwili dzieje, bardzo przypomina ten okres, który skończył się tym, czym się skończył, to znaczy okres marcowy, który skończył się tym, co się skończył. I są ludzie, którzy się tak samo boją teraz, jak się bali w marcu niektórzy ich poprzednicy. I też myślę o społeczeństwie, uczciwym społeczeństwie polskim, które też jest chyba wystraszone nie mniej niż żyjący jeszcze dzisiaj Żydzi tutaj. Nie wiem, co dodać. Czy to coś... Panie Jerzy, bardzo dziękuję. Czy chce pan jeszcze coś dodać na zakończenie? To musiałby mi pan podsunąć. To znaczy, ja mógłbym bajdurzyć, tylko No ja mam trudności dzisiaj przez to niedospanie, że nawet jak tu zaczynam o tym paszporcie, pan mnie prosił, żeby mówić o tych stemplach, to w ogóle teraz sobie przypomniałem. Proszę się tym nie przejmować zupełnie. Myślę, że Czy ma pan jakieś pytania? Przepraszam. Może... Nie. Niech pan nie będzie takim zwykłym operatorem. Chociaż ja może mi pan na tą stronę właśnie takim, ja nagrywam różnych ludzi i no też właśnie. na przykład zupełnie, tu nie akurat z tobą, ale nagrywałem z Mateuszem Szczepańskim, jednego z pana, który opowiedział takim osobą, która robiła takie, pisała książki o ludziach, którzy i w 68 migracja i tak dalej. Tajemnicą, jak się nazywa, bo może nie znam. wiem, ja mam nie pamiętam do nazwisk i to jest moja... No to ja dzisiaj mam właśnie on pisał książki i robiliśmy z tym taką długą też wypowiedź i teraz nagrywając powiedział o jednej postaci z żołnierzy wyklętych, tak, którą uważa za morderców. Ale teraz ja robiąc później setkę z jednym żołnierzem wyklętym, tak, on uważa tego mordercę za wielkiego bohatera. No to jest niestety problem też historycznie polski. Tak. I to nie trzeba Żydów do tego mieszać. Jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, to trzeba rozmawiać z tymi chłopami, ci partyzanci, bojownicy polscy
polskie wioski, które palili. No właśnie, to jest... O ogniu bohater. Trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, których gwałcił i palił im domy. No właśnie, no to jest... I to nie ma nic z Żydami. No jest, Właśnie tak. miesza się historie potworne, te rzeczy. Był ten pan, musicie mi przypomnieć, zresztą to na pewno będzie, który był oskarżony o to, że torturował ludzi, że coś się znęcał. Polak, którego oczywiście zrobiono Żyda, miał rozprawę parę lat temu, już nie żyje. Jak on się nazywał? Nie Ulam to był ktoś inny. On pracował w Ubecji, był ożeniony z Żydówką, podobno niesamowicie przyzwoity facet. Ojciec wrócił z Ameryki przed wojną, może to, ta jest piosenkarką, też kuzynka, tylko zmieniła sobie trochę nazwisko, już przestała śpiewać, też z tej samej rodziny. Opowiem wam, o co chodzi. Wyjechali jeszcze przed wojną, dawno, dorobili się w Ameryce. Ojciec z tymi dziećmi wrócił do Polski. Kupił olbrzymi majątek. Po 1945 przyszła władza ludowa. On, nie pytając władzy ludowej, rozdał na tych swoich terenach ziemię chłopom. Postanowił, że on się zachowa. Nie był ani komunistą, ani... Oczywiście na zebraniu, gdzie to robili, tam na tej wsi, w tej świetlicy, przez okno wyklęci go zastrzelili, bo zdradzał Polskę, oddawał komunistom to. I ten syn się tak wkurzył, że się do UB zapisał i zaczął polować na tych. Miał parę lat temu, to była taka znana rozprawa. Cholera, będę się... Nie, na pewno wiecie, o kogo chodzi tylko. Syn jest lekarzem tutaj, bardzo poznałem go. I to, że zrobili z niego Żyda, to jest inna rzecz, ale właśnie to są historie wyklęte. Tyle, co Polacy wymordowali Polaków. Ale to są bardzo, mi się wydaje, skomplikowane Słuchajcie, rzeczy. ja wam opowiem piękną historię spod Tarnowa. Rettinger, mówi wam coś to nazwisko? To był taka szara eminencja, pan przed wojną, był związany z rządem, po wojnie, znaczy w czasie wojny uciekł razem z rządem, wylądował w Londynie, znał 150 języków, nawiasem mówiąc, rodzina była żydowska, ale już zasymilowana jeszcze z 4 pokolenia. Był takim pomocnikiem rządu polskiego w Londynie i Churchill i Sikorski go poprosili, pomimo że miał straszne lata, żeby wyskoczył tutaj i zgłosił się do Bora Komorowskiego i wytłumaczył jemu, żeby nie robił powstania, bo już wiadomo, że Rosjanie nie pomogą, nie pozwolą lądować brytyjskim żołnierzom, znaczy tym samolotom, które będą zrzucały pomoc, w związku z tym one nie dolecą w tą. Co też było, nie wiem do końca, ale to jest inna rzecz, bo to z Oświęcimiem. I żeby odwołać to, bo Warszawę rozwalą Niemcy i koniec. I on wyskoczył, mając te lata, był na spotkaniu z Borem Komorowskim, wytłumaczył, o co chodzi, jaki jest rozkaz Sikorskiego i Churchill, o co prosi. Zaczęli go już truć w Warszawie, po czym go wysłali pod Tarnów do takiego dworku, gdzie miał przylecieć z Brindisi samolot brytyjski, odebrać, to jest to sławne lądowanie, odbieranie części do V4 czy V2. Gdzie Arciszewski przyleciał do Polski. Przyleciał specjalny samolot i to polegało na tym, że on w polu lądował, nie zatrzymywał się, wyrzucano co było, wrzucano, żeby się nie zapadł i odlatywał. On dalej nie był zatrudny w tym dworku, byłem w tym dworku, zapomniałem jak się nazywa, więc powiedzieli tym chłopom z batalionów chłopskich, słuchajcie, tu ma Żyd wyjeżdżać,
To mi opowiadał jeden z tych, co go wiózł, nie wiedząc, że ja jestem Żydem. Słuchajcie tutaj, no to ten chłop mi mówi, co mamy Żydowi pomagać tu wyjeżdżać? To przewróciliśmy furmankę i koniec, i nie zdążył. A on miał jechać do Londynu, zdać sprawozdanie z rozmowy z Borem Komorowskim. Specjalnie drugi samolot Churchill przysłał z Włoch, żeby go odebrać. 2 tygodnie później, czy coś takiego, już nie pamiętam. I to są właśnie tego typu historie. Ja nie wiem, czy to miałem o Tarnowie, przepraszam, czy to było o Tarnowie, a nie, o tym, jak Polacy się zachowywali w stosunku do Polaków. No. Trudne były też loty, też robiłem dokument do tej sprawy o pilotach bombowców dla Powstania Warszawskiego. Mówi, że wyjątkowo trudne loty były. Bo między... Tarnowem zresztą spadały samoloty, bo oni jak przelatywali Karpaty, to wchodzili w zasięg echosąd z Radomia i tam ich myśliwce niemieckie dopadały. Ja widziałem, a propos Oświęcimia, bo też wspomniałem samoloty Oświęcim, ja widziałem te wszystkie zdjęcia, które były robione, kiedy postanowiono zbombardować. Proszę, IG Farben. Cały czas tłumaczono organizacjom żydowskim i Churchillowi, że nie mogą polecić zbombardować Auschwitz. Może to już opowiadam wyważone drzwi, nie wiem. Że nie mogą polecieć zbombardować Auschwitz, bo to jest za głęboko w terenach niemieckich i nie są w stanie wrócić. Ale nagle się chłopcy dowiadują, armia brytyjska, że obok Auschwitz jest fabryka IG Farben, gdzie produkują syntetyczną benzynę. 1944 rok. Więc wysyłają najpierw samolot, żeby sfotografował tereny. Jak on fotografuje, to fotografuje też Auschwitz, bo to z góry widać Auschwitz. Na tych zdjęciach, bo to z tych dużych kamer, widać, jak ludzie idą do gazu. 2 dni czy 3 dni później, już nie pamiętam to, przyleciały samoloty, zbombardowały tą fabrykę i wróciły. I gdyby tylko w komory gazowe. W tym czasie, w tych dniach właśnie, kiedy oni zbomardowali, codziennie przychodziły transporty 12 000 węgierskich Żydów. I na tych zdjęciach 2 dni wcześniej widać, jak idą. I jest zdjęcie z bombardowania, że widać nad samym Birkenau lecą bomby. Ale one nie lecą na Birkenau, tylko na fabrykę. Buna. To nie nazywali, ta miejscowość tam obok się nazywa.